Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu i rozmowie z cyklu AI w marketingu, sprzedaży, biznesie i w ogóle rozmowy o technologiach wszelakich. Znów w tym tygodniu, jak chcemy zrobić krótszego live'a, to newsów jest bardzo dużo. Mianowicie mamy newsy od HeyGena, to jest taki najświeższy news, który tutaj Kuba znalazł i dostarczył. Mamy newsy od OpenAI i pozytywne i negatywne. Właśnie jednego nie zdążyłam wrzucić do naszego pliczku nawet, ale mamy i takie dobre i złe rzeczy. Zaraz też rozjaśnię Kuba, o co mi chodzi. Mamy newsy od Apple'a i od Google'a, a także od Nvidii, więc sami potentaci, sami najwięksi gracze. I co? I zaczynamy od świeżynki, od HeyGena w takim razie? Jasne. Konferencji Mobile Trends mówiłam o tym, czy AI zabierze nam pracę w dużym uproszczeniu, ale bardziej mówiłam o tym, że jeżeli stworzysz swój awatar AI, to z jednej strony, no wiadomo, może on zastąpić Twoje zadania, twoje zadanie Ciebie w pewnych zadaniach, ale może pomóc Ci dojść do takiego momentu, że no w zasadzie będziesz mieć więcej czasu, czyli nie wychodzimy z takiego podejścia, że AI zabierze mi pracę, ale wychodzimy z takiego podejścia, że mam więcej czasu dzięki AI. I tutaj w dużym uproszczeniu właśnie mówiłam o awatarach AI, więc mówiliśmy o tym, jak się daliśmy sklonować razem z moim wspólnikiem, jakie są potencjalne koszty, ryzyka z tym związane oraz jakie są też konkretne zastosowania. I w dużym skrócie opowiadaliśmy przede wszystkim o rozwiązaniu HeyGen, które być może znacie, które być może Wam się już kiedyś przewinęło, bo o HeyGenie mówiliśmy w trakcie naszych live'ów. No i akurat nasz news dzisiejszy też jest związany z HeyGenem, bo HeyGen dzisiaj wypuścił kolejną swoją wersję. I pokażę Wam, jak to wygląda na ich stronie, chociaż mam wrażenie, że jest to jeszcze jakoś lakonicznie opisane, ale to może Kuba, Ty mi pomożesz rozgryźć, o co im tutaj chodziło. Natomiast w momencie, kiedy się wchodzi na ich stronę, to akurat mnie już przylogowuje na panel, więc akurat z Product Hunta wyświetlę, jest informacja o tym, że mamy HeyGen wersja 5.0, czyli zastąpiona dzisiaj została wersja 4.0 wersją 5.0. Jak sobie odpalimy jakieś demko, jakieś widełko, widać, że... Widać, że wprowadzają nowe zmiany, przede wszystkim zmiana interfejsu, przede wszystkim też kolejne awatary, czyli te takie syntetyczne awatary, z których możecie korzystać, a więc nie tylko waszą postać możecie tam wprowadzić i się sklonować, ale też możecie skorzystać z jeszcze większej ilości awatarów, między innymi też ten tak zwany streaming awatar, z którym my z Kubą korzystamy i pracujemy nad nim. I to są takie główne zmiany, ale ja mam przynajmniej odniosłam takie wrażenie, że to są takie zmiany, o których ja już wiem, bo korzystam ostatnio z HeyGena bardzo intensywnie z racji naszego wspólnego tutaj projektu z Kubą, z racji tego właśnie klonowania i że oprócz tego mocniejszego postawienia na streaming avatar nie zauważyłam tam innej spektakularnej różnicy, ale może Ty mnie popraw, Kuba, jeżeli się mylę, bo być może czegoś też nie zauważyłam. Nie wiem, tak jakby jak z swojej perspektywy, jak te zmiany oceniasz? Mam wrażenie, że to faktycznie są zmiany bardziej kosmetyczne, UI-owe, a duża część rzeczy, które są dużą zmianą, są rzeczami, które i tak już powoli były wprowadzane, o których jeżeli nas śledzicie albo się interesujecie, no to już wiecie, bo faktycznie streaming awatary, też przecież o tym ostatnio wspominałaś, tak. Właśnie, że z tego korzystasz do projektu, więc tak. Myślę, że to po prostu jakby połączenie tych różnych nowych feature'ów właśnie w nowe, lepsze awatary, ale z drugiej strony chyba o to chodzi też, na Twojej prezentacji dużo o tym mówiłaś, o naturalności, nie? W porównaniu z wcześniejszym narzędziem, czyli jak się to poprzednio nazywało? Syntezja, tak, która nie dawała takich wyników jak HeyGen, więc no zdecydowanie tam i nadal nie daje i plus jest zdecydowanie droższe klonowanie siebie w Synthesii, niestety, bo tak naprawdę wychodzi na to, że HeyGen ma monopol na tego typu rozwiązania, ale tak, no, w sumie to się z tobą zgadzam rzeczywiście, że te zmiany są takie bardziej UI-owe, bardziej, że po prostu może ogłosili, że jest nowa wersja, nie wprowadzając może jakichś spektakularnych demo, od razu rzucając z produkcji na real time, tylko to są rzeczy, które zostały wcześniej wdrożone, tylko teraz po prostu o nich mówią głośno. Plus trochę zmiana nazewnictwa, bo ten streaming avatar nazywał się wcześniej real time avatar swoją drogą, co według mnie było bardziej właściwym nazewnictwem, no bo ten streaming avatar nie służy tylko do streamingu. To nie jest tak, że zastąpimy go tutaj na live'ach, aczkolwiek pewnie byśmy kiedyś chcieli, tylko że rzeczywiście będziecie mogli go wykorzystać do tego, co na przykład my stworzyliśmy z Kubą i może tutaj Kuba dwa słowa o tym technologicznie, co my teraz też kminiliśmy, jak wygląda ten projekt klonowania, bo ja o nim mówiłam na Mobile Trends tak bardzo strony nietechnicznej, ale fajnie byłoby, myślę, żebyś teraz powiedział od strony technicznej, jak my to ogarniamy. To dużo mam do powiedzenia w takim razie. Po pierwsze, że ja się akurat zgadzam z nazwą streaming avatar, bo raczej tam chodzi pod kątem technicznym streamingu, czyli w takim sensie, że można go na żywo właśnie streamować, ale to taka
widać, że mają bardziej programistyczną tę nazwę niż taką, powiedzmy, bardziej zrozumiałą. Czyli o to by chodziło, okej, dobra, Myślę, no że to tak. teraz widzisz, rozjaśniłeś mi, okej. A druga rzecz, chciałam powiedzieć, że nie będę sobie odbierał zasług twojego męża, który tutaj bardziej pracuje na tym, więc pozdrawiamy Patryka, który tutaj się działa z tym. I tak w skrócie, jak to jest robione, to też, żeby nie za dużo spoilować, ponieważ zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ Ania zrobi z tego kolejną wspaniałą prezentację na kolejnym wspaniałej konferencji, czyli na I Love Marketing, znaczy konkretnie ja występuję na I Love AI, na tym dniu, który jest 14 kwietnia. Jesus, ten kalendarz tak szybko leci, że dokładnie nie pamiętam. Zaraz wam rzucę na czacie na pewno, którego to jest konkretnie. Wydaje mi się, że to jest jakieś 18 kwietnia. Okej. Więc tam będzie też dużo, ale technicznie są tam wykorzystani od OpenAI. Zaczniemy od tego. Faktycznie ten streaming awatar do tego, żeby w miarę szybko było w stanie się pokazać właśnie, co mówi i jak wygląda ten awatar, ale co jest nawet jeszcze ciekawsze, albo właśnie za pomocą tego narzędzia, albo za pomocą czegoś, co jest odpowiednikiem GPT-sów programistycznie, czyli assistants, OpenAI Assistants, jest użyte po to, żeby zasilić właśnie bazą wiedzy, która jest za tym awatarem, bo jedno, że ten awatar może, zresztą mówiłaś dzisiaj o tym na prezentacji, kto nie, bo nie żałuje, zobaczcie, ile rzeczy było ciekawych, ale z jednej strony to jest to, żeby awatar powiedział to, co mu napiszemy, a z drugiej strony, żeby on posiadał naszą wiedzę. Są dwie różne rzeczy, więc tutaj właśnie te dwie technologie będą ze sobą współpracowały. Tak. No i ja myślę, że to jest też taka przyszłość tego klonowania, bo to moje klonowanie w tytule to było bardziej tak clickbaitowo, żeby o tym klonowaniu rzeczywiście powiedzieć, ale bardziej chodzi o to, żeby, tak jak powiedziałeś, nawet mam tutaj to fajnie w 3 krokach, więc może jeszcze te 3 slajdy pokażę, żeby też nie za dużo spoilować, czyli że w zasadzie zamysł był taki, że rzeczywiście klonujemy się, w sensie klonujemy nasze awatary, robimy nasze awatary wideo, czyli że kopiujemy nasz głos, tworzymy kopię naszego głosu taką, która miała brzmieć podobnie tak, jak ja teraz do was mówię, aczkolwiek moja kopia mówi trochę bardziej zachrypniętym głosem, co jest ciekawe. I też nasz obraz, to jak wyglądamy, mimika twarzy, ruchy, gesty. Kolejna rzecz, właśnie to, co powiedziałeś, to połączenie z GPT-sami, to jest właśnie połączenie z naszymi mózgami, czyli rzeczywiście karmimy to naszą wiedzą na bazie procesów, książek, checklist, na bazie książki Przemka, czyli właśnie mojego wspólnika. Pozdrawiamy Przemka Stanisza, jeżeli ogląda tego live'a, a najwyżej mu to podlinkuję później. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, tutaj musimy tą wiedzę mieć i twoja ogromna akurat zasługa w tym, jak strukturyzowaliśmy tą wiedzę, jak decydowaliśmy się, jak to w ogóle podłączyć, że to GPT, a nie w jakiś inny sposób, bo byśmy tego nie wiedzieli zrobić, zanim z tobą pogadaliśmy, a teraz rzeczywiście Patryk najwięcej nad tym pracuje, tak jak powiedziałeś, że no, chcemy, żeby to działało sprawnie, w tym sensie, że ktoś wchodzi na konkretny landing page i może z nami porozmawiać na zasadzie, zadaje nam pytanie pisane, a awatar taki właśnie, że tak powiem, mówiony mu odpowiada. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby to wyszło, bo na razie na Mobile Trends demo nie wyszło, demo nie wyszło, bo jeszcze jest parę rzeczy do dopracowania i w ogóle ja jestem zaskoczona, nie wiem, czy też ty, Kuba, masz, że pod kątem technologii, ja w ogóle jestem generalnie optymistką i zawsze zakładam, że coś zajmie krócej niż zajmie i potem nad tym cierpię. Na przykład przygotowanie prezentacji na Mobile Trends zajęło mi dłużej niż myślałam. Natomiast tak samo z tym awatarem. Miałam wrażenie, że wyrobimy się w mniej więcej chyba 3 miesiące, tak finalnie, jak już zintensyfikowaliśmy pracę, to trwało, tak bardzo intensywnie od stycznia do marca. Ale nie, no bo jeszcze kolejne rzeczy dochodzą. I czy też tak masz, że w technologii aż tyle się zmienia, że no tak naprawdę te rzeczy trochę się rozciągają w czasie, czy to może tylko my odkrywamy, nową przestrzeń dla nas i dlatego trochę to się wydłuża, nie wiem, pytanie jak ty masz? No i tak, no bo to faktycznie, że wchodzimy w pewne rzeczy, które nie są, to nie ma co mówić, że my, bo to jednak jak używamy streaming awatarów z HeyGena chociażby, które są świeżą nowością, świeżynką, bardzo mało osób jeszcze to integrowało, no to faktycznie jesteśmy pierwsi, ale nawet jakbyśmy robili setny albo milionowy kalkulator, to jednak w projektach IT zawsze się sprawdza to powiedzenie, że 90% projektu powstaje w 90% czasu jego trwania, a ostatnie 10% w kolejne 90% czasu. No tak to jest. Okej, dobra. No właśnie. I można by estymować i grać w skramowego pokera, tak czy inaczej na koniec dnia, potem się okaże, że czegoś się nie doszacuje. No dobra, to właśnie poczułam to na własnej skórze. Ale dobrze, no to tyle spoilowania. Ja mojej prezentacji już myślę, że wystarczy, żebym powiedziała, bo ja bym chciała jeszcze ten content potem uzupełnić, dobrać jeszcze parę case'ów i jeszcze właśnie wtedy na I Love Marketing wam też o tym opowiedzieć. Jeżeli ktoś się z was nie wybiera albo jeszcze nie wie, czy wybiera, to przysyłam linka do konferencji. Na pewno będzie transmisja online oraz wydarzenie stacjonarne. Oczywiście zachęcam was, żeby dołączyć stacjonarnie. Nie mamy żadnej zniżki niestety tym razem na bilety, ale jakby ktoś z was się oczywiście dołączy, to fajnie będzie przybić 5 i pogadać na tej konfie.
A warto. No A powiemy wam, że Mobile Trends, mimo że spodziewaliśmy się, że będzie fajnie, to organizatorzy przebili tutaj, znaczy ja pracuję dla organizatorów, jest tak głupio gadać, ale przebili sami tak jakby siebie. Jesteś zbajasowany. Ale jest super, naprawdę, powiem wam, no jest ponad 500 osób jest zapisanych. Myślę, że spokojnie faktycznie te kilkaset osób jest naprawdę fajnie. Warto na takie konferencje po prostu chodzić, żeby poszerzać horyzonty, poznawać nowych ludzi. Ja bym też dodała, że akurat w tej edycji, to też Robert, mam nadzieję, że będzie słyszał, że go tu wychwalamy, bo w tej edycji Mobile Trends też ja słyszę po opiniach ludzi z kuluarów, że jest jeszcze fajniej niż w zeszłym roku, że to jest najfajniejsza edycja ever. To naprawdę bardzo często pada w kuluarach, także rzeczywiście myślę, że to jest najfajniejsza edycja ever. No i też wiecie, w tym roku było w Multikinie, więc też tak trochę inaczej. Filmowa atmosfera, no super jest. Tak. Ja dzisiaj usłyszałem, że ktoś powiedział Robertowi, że mu się nie podoba konferencja, bo kolejki do kawy są i to jest jedyna wada. Można i tak, no to niech będzie. To powiedzmy, że dla kogoś to też może być wada. Jedyna. To jest. I tutaj widzę, że Artur w ogóle bardzo ciekawy zaczął temat. Pozdrawiam Artura oczywiście. Pozdrawiam Artura. Tak jest. Ciekawi mnie, jacy ludzie tam pracują w OpenAI, że nie są w stanie odpowiedzieć na czym była trenowana Sora. Widziałem ten wywiad. I czy powiesz nam, Aniu, o co chodzi? No właśnie tak, właśnie do tego chciałam nawiązać. No, Mira Borati udzieliła wywiadu trochę niefortunnego, okazuje się, bo w momencie, kiedy padło pytanie, no właśnie, w jaki sposób, czym była karmiona Sora, w jaki sposób była trenowana, to ona powiedziała, że nie wie. I co odpowiedział jest generalnie bardzo słabo, bo jak osoba, która jest na tak wysokim stanowisku, jeżeli dobrze kojarzy CTO, nie wie, czym model był trenowany. No trochę kwas. No i teraz pytanie, są różne spekulacje, uwielbiamy w tych materiałach spekulacje, więc pobawmy się w spekulantów znowu. Opcja A, ona naprawdę nie wie, co by było dziwne, bo to znaczy, że jest figurą w swojej firmie, znaczy w firmie, w której pracuje, co nie byłoby fajne, ani bezpieczne, ani w ogóle w jakikolwiek sposób rozsądny, jeżeli ona naprawdę nie wiedziałaby, czym Sora jest trenowana. I opcja B jest taka, że ona, jak to parafrazując klasyka, wiem, ale nie powiem. Czyli, że wie, ale nie powie, ale tak trochę palnęła z głupa, że no to nie wiem. I może to być związane z tym, właśnie dzisiaj z Aleksandrą Przykalińską o tym rozmawiałam. Ona twierdzi, że to może być związane z tym, że oni trochę nie chcą powiedzieć w OpenAI, jak to było trenowane, no bo mamy już jeden lawsuit od Wall Street Journal do OpenAI, że być może modele były karmione zupełnie nielegalnie ich danymi. Zaraz pewnie pojawią się kolejne lawsuity, że no, pewne dane zostały wykorzystane z brakiem poszanowania praw autorskich. No i jeżeli okaże się, że Sora na przykład powstała na bazie danych z Facebooka od użytkowników, które zostały wykorzystane nielegalnie, albo z samego Facebooka, jeżeli Facebook o tym nie wiedział, no to zaraz tam Mark wyczuje pieniądze, tak, czy z Facebooka, czy z Instagrama, czy z TikToka, jakiejkolwiek innej platformy, gdzieś tam się wideo przewija, to zaraz jakiś człowiek wyczuje pieniądze i będzie kolejny lawsuit i kolejny problem dla OpenAI. I na razie może tych lawsuitów nie ma dużo, ale jeżeli będzie pierwszy case, że ktoś wygra, no to wiecie, to jest, w Stanach jest prawo kazusowe, to się posypie, tak, jeden case, drugi, trzeci i tak dalej. Pytanie, co ty, Kuba, o tym myślisz? Ja bym dorzucił jeszcze inną możliwość. Trzecia teoria spiskowa. Tak. Nie, nawet nie teoria spiskowa. Ja powiem, że mi się ta odpowiedź podoba. Ja uważam, że jako CTO nie jest odpowiedzialna za to, nie jest głównym researcherem w OpenAI. To jest chyba bodajże Ilya, jeżeli dobrze pamiętam. I nie odpowiada za to, moim zdaniem. Jako CTO odpowiada za inne rzeczy. I ja uważam, że to jest dużo lepsza odpowiedź niż korporacyjne ściemnianie i mówienie, że oczywiście na danych, które to... No bo tak byłoby prosto odpowiedzieć po prostu, że na danych, które to zezwalają i mamy wykupione licencje. No jakby każdy to może wymyślić, tym bardziej na takim stanowisku. Więc ja to odbieram jako być może po prostu szczerą odpowiedź, że to nie jest jej pole, którym się zajmuje, więc po co ma to wiedzieć? Okej, dobra, może właśnie tego zabrakło, takiego właśnie wprost, że to nie jest w moim obszarze obowiązków. Mamy świetny team, który nad tym pracuje, nie ja jestem w tym teamie, bo coś tam. Może po prostu takiego dopowiedzenia ludzkiego zabrakło. Znów wiecie, na koniec dnia to za komunikat odpowiada komunikujący, więc jak ona trochę coś nie dopowiedziała, to tych możliwości do nadinterpretacji i do teorii spiskowych mamy masę. Tak, no tak, no ale osoby techniczne nie są od tego, żeby mówić językiem ludzkim, tylko prosto i szybko. W sensie to jest takie częste. Ja nie wiem akurat, czy tak Mira Borati akurat ma, ale... No ale dużo tak jest właśnie. Może być. Dokładnie. Dobra. Sebastian Krzywicki pisał wcześniej, ja się nie wybieram na Mobile Trends, na I Love Marketing, ale znam kogoś, kto też nie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy obie osoby, dokładnie. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Dzisiaj jesteśmy trochę wcześniej niż zawsze, więc domyślam się, że tych pytań może być trochę mniej niż zawsze, ale oczywiście jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało, cały czas leci na dole pasek. Też cześć, przywitaj się na czacie i zaraz go zmienię na cześć, czy masz pytanie. Oraz pamiętajcie, żeby subskrybować te kanały. Pamiętajcie, łapka w górę, subik, bo dzięki temu dostajemy informację, że warto, że się zdwaniamy z wami między konferencją a galą, rezygnując z części networkingu, żeby tylko właśnie zrobić live'a z newsami, bo myślimy przynajmniej... A teraz trwa rozdanie nagród. No teraz jest rozdanie nagród, dokładnie, blichtr, szampanik i w ogóle ja teraz z tego szampanika rezygnuję. Tak. Spokojnie, jeszcze zostanie. Mam nadzieję. No dobra, to jest taki off topic, ale Kuba, to w takim razie teraz ty opowiedz. Opowiedz proszę, o czym mówiłeś na konferencji Mobile Trends. Mam przed oczami slajdy, za chwilkę parę wyświetlę. Bo miałeś też szalenie ciekawą prezentację, prawda? Więc chętnie posłuchamy. Czy powiedziałeś szalenie nieciekawą? Szalenie ciekawą. Właśnie zaczęłam się jąkać, nie wiedzieć czemu, chyba że jest tak późno. Ja to powiem jeszcze raz, to się wytnie, że jeszcze raz, Kuba, opowiedz proszę, o czym opowiadałeś na Mobile Trends, bo miałeś szalenie ciekawą prezentację. Dobrze. Przede wszystkim chcę tylko powiedzieć tym, co nie byli, że zacząłem w grubej rury, bo mnie przeraziło echo na głównej scenie, bo jakby jest dużo scen w ogóle, to musicie wiedzieć, bardzo to fajnie zrobione. My byliśmy na głównej sali w sumie kinowej i słysząc siebie z głośników, które powstały po to, żeby wszędzie był dźwięk, nie wiedziałem, co się dzieje i poprosiłem, żeby trochę było ciszej, więc było zabawnie. Tak, a o czym mówiłem? No mówiłem o tym generalnie, jak odpowiedzialnie wdrażać AI i tutaj możemy pokazać kilka slajdów, bo też nie chciałbym wam pokazać wszystkiego, ale możemy pokazać te kilka właśnie slajdów, czyli taki przepis de facto, jak wdrożyć sztuczną inteligencję, żeby na tym zyskać, a nie stracić, żeby nie było jakichś problemów, wycieków danych, i tak dalej, szereg jest różnych problemów i tutaj zresztą nawiązywałem troszeczkę do tego, o czym ty, Aniu, mówiłeś, więc pewnie to będzie za chwilkę widać, jakbyśmy pokazali te kilka slajdów, kolejnych tak, 7. Mów dokąd mogę, jest punkt pierwszy, zrozum potencjał zagrożenia płynące z AI, też sztucznej inteligencji. Tutaj jak powiedziałem, że gratuluję tym, którzy są na sali, no bo jakby też tam byli, więc o tym usłyszeli, ja też chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że też gratuluję, ponieważ jak jesteście z nami co tydzień, to prawdopodobnie też widzicie już naturalnie, w jakim kierunku to idzie, jakie są plusy, jakie są minusy. Też chcę powiedzieć, że bardzo mi się podobają slajdy od Ani, moje nie są takie ładne, dobrze ukradam szablon firmowy, to chociaż tyle. Bardzo ładne masz slajdy, no bez przesady, moje po prostu mają dużo memów, chociaż czasem mam więcej memów, ale akurat Ale to jest lepsze, obiektywnie rzecz biorąc, jak jest dużo memów. Tak. To możemy sobie przejść od razu do drugiego, bo też nie chcę tutaj tak dużo czasu zajmować. Przeanalizuj procesy w firmie i zdiagnozuj te wymagające automatyzacji. To jest pierwszy slajd, który nawiązuje do tego, o czym Ania powtarzała do upadłego, że procesy, checklisty, procedury, to jest najważniejsze. Jeżeli tego nie ma w firmie, to de facto nie jesteśmy w stanie działać ze sztuczną inteligencją, która ma nam automatyzować, mówiąc krótko, organizację, więc bardzo mocno też to chciałem wtedy zaznaczyć, też to zaznaczam, że dopiero kiedy wiemy, co się dzieje w naszej firmie, mamy to spisane, to jesteśmy w stanie zrozumieć, gdzie możemy zrobić automatyzację. Ale to jest w ogóle genialne i tu taka krótka pauza. Czy nie sądzisz, że w ogóle poza AI to też jest istotne? Bo ja też o tym mówiłam na prezentacji, że w ogóle jeżeli ktoś prowadzi biznes, jak nie ma spisanych procesów, checklist, procedur, czy na przykład strategii marketingowej, w ogóle badania pokazują, że tylko 25% firm ma spisaną strategię marketingową. W ogóle o tym nie powiedziałam na konferencji, ale no to jest przerażające, czyli że działamy albo po omacku, albo strategia jest w głowie jednej osoby, może zarządu. I to jest maks. I dla mnie to z jednej strony jest przerażające, z drugiej strony to, że trochę próbujemy automatyzować i wchodzi AI i są osoby takie jak ty, to może, mam nadzieję, przynajmniej zmotywuje ludzi, żeby jednak zaczęli spisywać te procedury, strategie, w ogóle kodyfikować różnego rodzaju rzeczy w postaci checklist. No mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie. Pytanie, czy też to jest twoje takie doświadczenie, że tak się dzieje, dzięki temu, że na przykład ktoś współpracuje z takim Kubą, Królem i ze Skolą, czy to jest moje pobożne życzenie? No tak jest właśnie. My tutaj też, ja też nawiązywałem do moich kolegów Mateusza i bodajże Mikołaja, którzy mówili na ścieżce managementu znowu, o czymś, co się nazywa events... Storming pewnie? Storming? Tak, sorry, bo jeszcze w programowaniu jest event sourcing i mi się zawsze to myli. Tak, dokładnie. Event storming. Event storming jest jedną z takich bardzo fajnych metod, które pozwala już na działającym organizmie, gdzie pewnych procedur nie ma spisanych, po prostu te procedury sobie utrwalić i w większości przypadków jest tak, że i tak potrzebujemy to zrobić, bo nawet jeżeli firma jest duża i ma te procedury, czasami one wymagają weryfikacji czy zaktualizowania, więc w 100% się zgadzam. Zresztą mój kolejny bodajże slajd właśnie do tego, co powiedziałeś, nawiązuje. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do kolejnego slajdu, czyli punkt 3. Tak jest. No i właśnie, i tutaj dokładnie to, o czym sobie teraz rozmawiamy, jak już mamy te procedury,
czy mamy mniej więcej określone, jak to wygląda u nas w firmie, to trzeba zastanowić się, co tak naprawdę my potrzebujemy, bo bardzo jest możliwe, że procesy tak naprawdę załatwią nam po prostu nasz problem, że my nie potrzebujemy iść tak naprawdę dalej, musimy zacząć od tych procesów, a nawet jeżeli chcemy iść dalej, to po prostu to jest wymagane, czyli nie zrobimy AI, jeżeli nie będziemy mieć procesów. Potem jak mamy ten punkt B to jest właśnie digitalizacja, czyli nadal dużo firm działa na zasadzie zeszytów, ale nawet nie zeszyty, tylko to, że wiedza jest przekazywana ustnie i ona nigdzie nie jest utrwalona, tak jak powiedziałeś, jest w głowach gdzieś founderów, na przykład strategia marketingowa. Takie rzeczy powinny być zdigitalizowane, one powinny być w jednym źródle, idealnie, w ogóle w jakimś źródle, które jest cyfrowe. I tutaj też możemy bardzo często już uzyskać bardzo duży zwrot z tej naszej inwestycji czasu, tak, którą zrobiliśmy, żeby po prostu to zdigitalizować. I dopiero jak mamy te dwie pierwsze i jeszcze chcemy więcej, to dopiero w tym momencie warto się zastanowić nad tym, żeby wprowadzić tą naszą sztuczną inteligencję. Bez procesów, bez digitalizacji sobie z tym nie poradzi. Mega, ale to powiedz mi, czy w zasadzie też taki wniosek, rozumiem, jest, że czasami to AI nie jest potrzebne, że AI może być sztuką dla sztuki, czy to prawda? Czy ty sobie właśnie nie odbierasz biznesu w jakiś sposób? Nie, no odbieram, ale my często mówimy, że nie ma sensu robić w czymś sztucznej inteligencji, bo bardzo często się okazuje, że problemem jest właśnie to, że nie ma procesu. Jeżeli się okaże na przykład, że proces nam odtyka bardzo to, jak dużo czasu spędzają, dajmy na to, handlowcy na zapisywanie leadów, bo jeden sobie w Excelu pisał, drugi w zeszycie, trzeci sobie w telefonie zapisywał dopiskiem lead, no nie? Tak. To już po prostu jest wystarczające, że jest jakaś procedura wprowadzona albo jakiś poziom digitalizacji. Oczywiście potem możemy zrobić tego AI, ale zazwyczaj jest tak w takich sytuacjach, że mamy po prostu taki duży zwrot, tak nam to odtyka na przykład dział sprzedaży w tym przypadku, że już po prostu może być wydajniejszy. Super, super. A to powiedziałeś, to jest klasyk i w ogóle też znam startup, który teraz będzie tworzył takie rzeczy, no właśnie oparte o AI, trochę taki CRM na sterydach, właśnie oparte o AI, który z jednej strony ma zmusić w końcu handlowców, żeby spisywali różne rzeczy, przede wszystkim no, kontakty z każdym klientem, ale też żeby to było zboostowane przez AI, żeby te przypomnienia o spotkaniach, żeby też maile częściowo trochę automatycznie zostały przygotowywane, więc to widać, że w tą stronę też to będzie szło, więc czy to działa marketingu, czy sprzedaży, to mam wrażenie, że to przynajmniej po moich przykładach z tych firm, z którymi znam, najczęściej to są te obszary, gdzie się jednak teraz wdraża ten AI, ale powiedz, jak to u Was wygląda? Czy w Escoli macie też jakieś inne case'y, że to oprócz działów marketingu, sprzedaży jeszcze są jakieś działy, gdzie często się wdraża AI w tym momencie? To najpierw zacznę od tego, że coś mi się obiło uszy z tym pomysłem, o którym mówiłaś, bardzo kibicuję. Odpowiadając, to tak, ogólnie to jest, działy sprzedaży to jest taki dosyć częsty case, i w ogóle obsługa też klienta, ale nie mówię o chatbotach na razie jeszcze, tylko o obsłudze klienta takiej na zasadzie na przykład ofertowania, to jest mega częste. A takie dwie jeszcze najczęstsze rzeczy, które się zdarzają, są oczywiście chatboty, które są moim zdaniem bardzo basic, w sensie takie, że ktoś odpowiada chatbot na temat firmy, na temat tego, nie wiem, co może tam zamówić, takie inne rzeczy. To jest takie bardzo podstawowe i częste. A to, co teraz robimy w sumie najczęściej i uważam, że jest mega, daje zwrot, jest mega fantastyczne, to jest robienie analityków takich AI-owych, czyli mamy coś takiego, że wchodzimy sobie, mamy też chatbota, tylko pytamy tego chatbota, właściwie jak się ostatnio układa sprzedaż miesiąc do miesiąca, w zależności od tego, jaki ma performance, nie wiem, dział handlowy, ile osób aktualnie zatrudniamy i jaka jest sytuacja na rynku. Nie? Myślam, ale właśnie o to chodzi, że można sobie zadawać pytania, które nie były wcześniej oprogramowane. Nikt nie musiał nam jakiegoś Power BI przygotować, Excela, raportu, tylko ja sobie właśnie podłącza się na żywo do danych i sobie te informacje przetwarza, wyświetla. To jest dosyć częste i dosyć fajnie to działa. Mega, mega. Jak to by Luki Code powiedział nice i w sumie Luki Code już się zameldował, to by napisał, że nice slajdy o Twoich slajdach, więc super, super, mega fajnie. No dobra, powiedz mi, czy chcesz jeszcze jakiś kolejny slajd w swojej prezentacji pokazać? Tak, jakbyśmy mogli tam, do końca nie zostało, to tylko Wam pokażę do 7. punktu. Dobra, do 7. punktu. Czyli czekaj, rozumiem, że mogę przeskoczyć, tak? To czekaj, dobra, to nie, to w takim razie tylko jeszcze 3.1 tam będzie. Dobrze, uwaga. Dokładnie. I dopiero w tym miejscu możemy sobie dobrać odpowiednie narzędzia, model techniki, czyli tak naprawdę AI chcemy użyć. Jakbyśmy mogli następny slajd, bo chciałbym do końca, jak już tak zajawiłem, to te 7 punktów opowiedzieć. No, dobrze. Kolejna rzecz, jak już wybierzemy sztuczną inteligencję, ona nigdy nie będzie od razu idealna, to jest coś, o co Wam cały czas powtarzamy właśnie z Anią, jak Ty mówiłaś też o swoim projekcie, kolejne iteracje, trzeba po prostu sprawdzać, jak on działa i dopracowywać to cały czas. Tak. I teraz nie chcę mi przeskoczyć, momencik, próbuję to zrobić, ale dobra, jest. Dobra. O właśnie, bardzo ważna rzecz, czyli zaczynamy w małej skali. To znowu można to powiedzieć na Twoim projekcie, widzisz, że jakby idziesz tymi kolejnymi też krokami, prawda? Znaczy najpierw próbujemy sami to robić, dla małej ilości użytkowników udostępniać, dopiero później robimy to dla większej ilości, a powód jest bardzo prozaiczny, jak ktoś był na Mobile Trendstowie, ale powiem Wam, co było wcześniej, tam gdzieś napisane, o czym mówiłem.
generalnie może się tak zdarzyć, że jakieś głupoty będzie pisał AI i zrobi coś szkodliwego. I lepiej jak to zrobi na razie dla 5 użytkowników niż dla 5000, tak? Po prostu. To powiem Ci jedną fajną rzecz, która jest przykładem trochę dramatycznym, ale rzeczywiście idealnie pasuje do tego. My wczoraj sobie testowaliśmy właśnie ten mój awatar AI i odpytywaliśmy tego agenta. Mój mąż wpadł na genialny pomysł, że go odpytaj, jak zrobić naleśniki. No dobra, niech będzie. Czyli wpisał, OK, to jak zrobić naleśniki. I on zaczął generować, jak zrobić naleśniki, oczywiście nie na bazie naszej wiedzy, na bazie strategii marketingu, sprzedaży, tylko ogólnej z internetu. OK. Ale potem zaczął robić dziwne rzeczy, zaczął łączyć temat naleśników ze strategią marketingu. I stwierdził, że Anna Pro to jest ekspertka od gastronomii, nie? Że ja świetnie powiem, jak zrobić strategię marketingową w gastro, ale nie tylko, naleśniki też zrobię. A potem w ogóle oszalał, zaczął sam ze sobą rozmawiać, znaczy nie tyle, że rozmawiać, ale zaczął odpytywać, czy masz do mnie jeszcze jakieś pytanie? Minuta. Czy masz do mnie jeszcze jakieś pytanie? Zadaj mi pytanie. Kolejne. Czekam tutaj, zadaj mi pytanie. I on autentycznie oszalał. On wpadł w jakiś loop i nie był w stanie z tego sam wyjść. I ja tak siedzę na to, patrzę. Po prostu przerażona. Mój mąż właśnie mnie zawołał, w sensie Patryk mnie zawołał, no pokazuje mi, że no on zaczął sam ze sobą trochę gadać i to było mega, mega creepy. Dobrze wiesz, że szybko to zauważyliśmy, bo też by zeżarło dużo pieniążków, jakby tak całą noc zaczął się odpytywać, ale potem już napisałam mu prostego prompta, że chcę zakończyć konwersację. Tak chyba komendę wydałam, że zakończ to, proszę to konwersację i nie mam więcej pytań. No już tylko podziękował i się skończyło, ale w pewnym momencie to było takie creepy, bo ja już nie promptowałam, nie zapytywałam, a on cały czas. To było takie, to już AGI. No, dokładnie. Więc tak, było ciekawe. Naleśnikowe AGI, tak jest. I tylko pokażę wam punkt 7 jeszcze, to tak, żebyście sobie zobaczyli. Ale 6 jeszcze po drodze jest. Dobra, no to nie będzie 6. Ekonomista się tu przywiesza na moim kompie, dobra. Dokładnie. To jest zarządzanie wszystkimi rzeczami, które są istotne, nie będziemy teraz sobie tego szczegółowo omawiali, natomiast ważne jest to, żeby dbać o różne aspekty tego, co się po prostu dzieje w sztucznej inteligencji, którą sobie wdrażamy. I punkt 7 najważniejszy. Dopiero co instalujemy i mierzymy ROI, to coś, o czym dzisiaj też mówiłaś, o czym wielu zwróciło uwagę prelegentów, a na co często firmy nie zwracają uwagi i to nie mówimy tylko o tym, mówimy o marketingu, o sprzedaży, o różnych aspektach działania firmy, czyli projekt albo usprawnienie jest do dupy, jak nie mierzymy, czy ono faktycznie coś nam daje. Tyle. Ej, ale w ogóle naprawdę nasze punkty są zadziwiająco podobne i tu się spełnia ta zasada, że genialne umysły myślą podobnie. My po prostu następnym razem powinniśmy razem wystąpić na tej scenie, bo tak naprawdę ja miałam chyba 4 punkty, bo chyba ROI dopowiedziałam jako element 4, bo sobie to wyróżniłam. Ty tutaj jeszcze trochę dodałeś bardziej o technologii, a ja akurat sobie tego nie dodałam, no bo też nie koduję, tak jakby umówmy się, no nie chcę mówić o czymś, czego nie umiem, nie znam się, to się nie wypowiem. Natomiast rzeczywiście finalnie te punkty są bardzo, bardzo podobne, no też chyba doświadczenia nasze w tym zakresie są podobne. Więc mówię, następnym razem trzeba pogadać z organizatorami, żebyśmy zrobili prezentację we dwoje. Albo oboje pisaliśmy takie same prompty do czatu GPT, żeby nam pisał prezentację. No tak jakby, no umówmy się, ja też się wspomagałam czatem GPT, żeby tą prezentację w końcu skończyć, a nie być w procesie kreatywnym kolejny tydzień. Wszystko jasne. Tak. Fajnie, mega fajna prezentacja. Mi się bardzo podoba też to, o czym opowiadałeś i się zgadzam z Luki Code, że nice slajdy, że dobrze to wygląda. To powiedz nam jeszcze, a kiedy kolejny raz masz jakąś prezentację na temat AI? Jest jakaś konfa, na której występujesz teraz? O kurczę. Zapraszam Was bardzo serdecznie na DevJS Summit, to będzie akurat programistyczny 2024, największa konferencja akurat online'owa i za darmo, więc trzeba być, o JavaScriptie. I tym razem a ona jest online czy stacjonarnie? Online. Okay. Niezwykle ciekawe, moim zdaniem będzie, bo będę mówił o bardzo moim sekretnym sosie, jeżeli się wdraża sztuczną inteligencję, czyli wektorowe bazy danych, to jest coś, co sprawia, że w dużym skrócie, żeby trochę zbejtować, można zrobić, żeby LLM miał nieskończone źródło kontekstowe. I żeby mógł używać w gigabajtach danych, więc to jest super sprawa. No dobra, brzmi ciekawe, przekonałeś mnie, jeszcze jak jest online, nie trzeba w domu się ruszać, tylko rzeczywiście można sobie dołączyć, to myślę, że warto. Dobra, wrzuciłam Wam linka na czacie, zaraz też rzucimy też pewnie na drugim kanale, więc to jest DevJS Summit. Mi się wydaje, że ja byłam stacjonarnie kiedyś na DevJS-ach, to były fajne wydarzenia, więc, bo one też są w tej edycji stacjonarnej. Okej. W ogóle też chciałabym Cię pochwalić, bo mi się podobają tytuły Twoich prezentacji. To jest przepis, tutaj jakiś sekretny sos i w ogóle się zaczęłam zastanawiać, czy to było celowo, bo Ty miałeś prezentację po przerwie obiadowej. Specjalnie. Ale widzisz, tak jak myślę, tu sos, to okej, no dobrze, to było ciekawe. No dobra, mamy tu parę jeszcze komentarzy. Jeszcze raz? Właśnie. I zastanawiam się, czy to nie nawiązuje do Twojego kolejnego newsa.
Chyba tak, tak. Tutaj w sensie Artur Shangan, w sensie Shagan. Też, no. To, bo tak mi się wydaje, bo występuję w 2 osobach na Facebooku i na YouTubie. Tak. Mam jedno pytanie, wydaje mi się, że wspomniał o tym CEO NVIDIA, założył, że w najbliższej przyszłości programowanie będzie wykonywane przez AI, jak patrzy się na takie założenia. Tak, to. A to akurat o tym już się chciałam pogadać, ale to jest fajne w ogóle i pewnie zaraz Tobie oddam głos bardziej, Kuba, no bo Ty jednak jesteś tą osobą, którą ewentualnie AI może w tym zakresie zastąpić, ale ja dzisiaj też znów, a propos mega fajnych insightów, na Mobile Trends też rozmawiałam z Bartkiem Puckiem, to być może kojarzycie, który też jest między innymi inwestorem w Eleven Labs, w ogóle jest, też wspiera jako angel inwestor kilka startupów i Bartek mówił właśnie, że oni też teraz pracują w Stanach nad jednym z takich rozwiązań, które ma właśnie zastąpić programistów, żeby nie trzeba było kodować, integrować różnego rodzaju aplikacje i rozwiązań, tylko żeby to się zrobiło, że tak powiem, samo, właśnie dzięki użyciu sztucznej inteligencji. I to jest jeszcze coś innego niż Devin AI, który omawialiśmy w zeszłym tygodniu, linka za chwilkę Wam wyślę na czacie, więc trochę widać na rynku taki ruch, który może spowodować, że rzeczywiście programiści zostaną zastąpieni przez AI i że sztuczna inteligencja zabierze programistom pracę. Jest takie ryzyko i widzę, że kiedyś dużo się tego wyszukiwało, ale nie było na ten temat dużo rozwiązań, bo jak patrzymy po słowach kluczowych, jak ludzie szukają rzeczy, to dużo ludzi tego szukało, a teraz mamy dwie strony, że i dużo ludzi tego szukają, że sztuczna inteligencja zabierze pracę, programistom zwłaszcza, ale też coraz więcej tych tuli jest w tym zakresie. Pytanie, Kuba, jaka jest Twoja opinia? Czy też słyszałeś tą opinię od tego CEO NVIDIA, czy może znasz jakieś jeszcze inne rozwiązania na ten temat? No... Tyle się napowiadali programiści, jak to nic nie robią, wstają o 11, idą do Twitterka z swoim sojowym latte i potem odpoczywają, bo się zmęczyli, pijąc je, że sami sobie jesteśmy winni troszeczkę tego, że nas się chce zastąpić. Dobrze, no, powodzenia. Oczywiście w pewnym sensie tak, ja też przytoczę trochę więcej a propos tego, co NVIDIA powiedział. On powiedział tak bardzo hardkorowo nawet, że powinniśmy się uczyć przydatnej rzeczy chyba farmerstwa, jak dobrze pamiętam, że to będzie przydatne. Ale powiedział też bardzo ważną rzecz, bardzo ciekawą, że nie będzie potrzebny język programowania, bo będzie język naturalny, w którym będziemy programowali sobie procesy właśnie chociażby. I polecam też, Artur, jak masz ochotę, rozmawialiśmy o tym chyba w zeszłym tygodniu, trochę szerzej, ale tak w skrócie ja się z tym zgadzam, że kolejnym językiem programowania przyszłości, mówiąc krótko, jest język po prostu naturalny. Nadal to będzie wymagało oczywiście umiejętności, ale myślę, że programiści będą musieli też do tego przygotować, że będziemy dużą część kodu po prostu mówili, opisywali. Mega, właśnie w międzyczasie szukałam tego naszego poprzedniego odcinka, żeby też go tutaj Wam udostępnić, bo my wtedy bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Jakiś taki odcinek zrobił się bardzo o programistach i o branży IT, bardzo techniczny i fajnie, bo też możecie sobie do tego wrócić, do tego nawiązać. Ja też ten odcinek, żebyście wiedzieli, jaki jest model postprodukcji, ja ten odcinek jeszcze zmontowałam, więc tam na przykład częściowo nasze heheszki, śmieszki zostały zmontowane, bo odcinek miał godzinę 40, więc tak jakby kto to drugi raz obejrzy. Natomiast teraz ma godzinę 10, więc możecie sobie właśnie już też taką pigułkę z tego live'a sobie zobaczyć. Muri też pisze, programiści będą obsługiwać AI i dzięki temu powstanie 1000 razy więcej dobrego softu. No wiadomo, ktoś tam będzie musiał to obsługiwać, ktoś będzie musiał, upraszczając bardzo, klikać, tak? Czy będzie musiał tym zarządzić. Więc ja myślę, że znów dobrzy programiści, czy to seniorzy, czy to po prostu osoby, które potrafią łączyć wiedzę z różnych kompetencji, różnych dziedzin, może nie tylko programowanie, albo programowanie i psychologia, bo czasami przydaje się wiedza na temat pracy mózgu, może programowanie i właśnie biologia, może jeszcze coś bardziej z medycyny. Ci, którzy będą potrafili łączyć parę kompetencji, ci wygrają na rynku i na pewno nie muszą się bać o swoją pracę i że AI zabierze im pracę. Natomiast jak ktoś jest takim typowym klepaczem kodu, to już od dawno było widać na rynku ruch w tą stronę, że ci ludzie nie mogą znaleźć pracy. Przecież te wszystkie szkoły programowania, które powstały i teraz, no ja nie jestem anty szkoły programowania, żeby nie było, żeby to nie wybrzmiało w ten sposób, bo szkoły programowania są fajne, żeby ludzie zyskali kompetencje, ale w pewnym momencie narobiło się za dużo w ogóle szkół programowania oraz para szkół programowania, które obiecywały złote góry, że będziesz programistą 15K w 2 miesiące, ludzie pobrali kredyty, pożyczki w zasadzie na tego typu kursy i mimo, że nawet nie mieli jakichś podstawowych skilli w zakresie logicznego myślenia i teraz są w ciemnej D, bo zostali z tym kursem, zostali z tym papierkiem, z tym certyfikatem, a nie ma aż tyle pracy dla juniorów. Więc tu jest też taki problem rynkowy, który i tak trzeba będzie zaadresować. Nie wiem, czy AI nam w tym bardziej pomoże, czy to rozwiąże w jedną czy w drugą stronę, no ale tutaj na rynku IT myślę, że i tak już ostatnio dużo było zmian, ruchów przez ostatnie 2 lata, że to jest po prostu kolejna cegiełka do tego wszystkiego, co się dzieje bardzo dynamicznie w tej branży. Ja ci chciałem powiedzieć, że jesteś tutaj bezlitosna, bo zarówno twój mąż, jak i ja mieliśmy swoje szkoły programowania, więc
poleciałaś. Jestem bezlitosna też dla siebie. Ja byłam menadżerem w szkole programowania przez 1,5 roku, więc słuchaj, tak jakby ja nie jestem antytotalnie szkołą programowania czy kursom online. W ogóle nie o to chodzi. Plus wiesz, ty i Patryk macie jednak kursy nie dla takich juniorków, a ja mówię też o takich kursach, no nie ma, w sensie może bez nazw, ale jest parę dobrych szkół programowania w Polsce, naprawdę. Jest na przykład Future Colors, jest InfoShare, ja właśnie z InfoShare współpracowałam, jest Code, Boże, zapomniałam teraz nazwę. Coders Lab jest. Coders Lab, o właśnie, ich miałam na myśli. To są według mnie dobre szkoły programowania, bo one przeprowadzają przez pewien kurs, który jest ustrukturyzowany, krok po kroku, to naprawdę prowadzą praktycy. Ale jest też dużo takich szkół programowania średniaczków, które wiesz, nie dość, że mają średniego trenera, który wcześniej prowadził zajęcia w Pcimiu Dolnym z informatyki i teraz uczy innych, jak być programistą, mimo że sam tak do końca tym programistą nie jest, to jeszcze mają coś w stylu gwarancja pracy, która tak naprawdę nie jest gwarancją pracy, która jest taką informacją, że fajnie będzie i znajdziesz robotę, a wcale tam tej gwarancji pod spodem nie ma, tylko musisz się wczytać w OWU, w ogóle warunki świadczenia usługi i się dowiadujesz, że wcale nie jest tak kolorowo, więc ja o takich tego typu podmiotach mówię. Ale tak jak mówię, poza tym i tak masa dobrych szkół programowania, pewnie nie wymieniłam wszystkich, jeżeli o kimś pominęłam kogoś, to przepraszam, ale no, to mówię o tych, z którymi ja współpracowałam i wiem, że są dobre. Natomiast właśnie, temat szkół programowania to jest pewnie temat rzeka, nie wiem, czy chcemy dzisiaj otwierać ten wątek. Może sobie dajmy. Ale tu się zupełnie zgadzam. Ja myślę, że jakby wracając do twojego wątku, tutaj jak najbardziej, jeżeli nawet ktoś jest juniorem czy seniorem, to nie ma większego znaczenia. To jest kwestia, żeby się rozwijać i jeżeli ktoś wchodził do branży IT myśląc, że się tego nauczy z bootcampu jakiegoś i koniec roboty i będzie 15K zgarniał, no to sorry, no jakby tutaj wszystkie uczciwe szkoły programowania, i w ogóle to bez już mówienia może o szkołach, ale każde uczciwe podejście o programowaniu mówiło, że trzeba się rozwijać. No teraz przez taki czas trzeba się rozwijać w tym po prostu AI, żeby przetrwać i tyle. A w ogóle też wcześniej, jak Muli właśnie pisał, chyba? Pisał użytkownik, tak. Tak jest, że będzie powstawało 1000 razy więcej dobrego softu. Ja się z tym zgodzę, że będzie powstawało go więcej. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mnie na przykład to jara, ale ja widzę, że bardzo dużo tworzę rzeczy, jak mam AI. I ja nawet nie mówię o samym generowaniu kodu, tylko w ogóle robieniu tego oprogramowania, gdzie są części sztucznej inteligencji. I też o tym kiedyś opowiadałem, ale miałem taki, no z rok temu już prawie, taki challenge sobie zrobiłem, że jeden POC takiego nowego startupu AI-owego robiłem na tydzień, tak? I przez 5 tygodni, co tydzień jeden. A powiedzmy sobie, czym jest POC, bo w skrócie myślałam, że zarzuciłeś, ale... Taki proof of concept, w sensie coś, co ma udowodnić, jak mogłoby to działać i pokazać, że technicznie jest to możliwe, tak? Między innymi tam był, niestety ja nie dostałem 168 milionów na to, dolarów i mi się to nie podoba, ale był też mikroprogramista, który zarządzał swoimi taskami i pisał kod. No cóż, mogłem być bogaty, ale zamiast tego wolałem wrzucić post na LinkedInie, moja strata. Że tak powiem, cytując klasyka, nice, okej, dobrze, nice. Plus blaski i cienie bycia genialnym, tak jakby problem pierwszego świata. Dobrze, mega. No dobra, czy mam jeszcze jakieś pytania? Może jeszcze spojrzę na pytania, wyszło szydło z worka, okej. O, poczekaj, Piotr Mirosław, to ominęło, mi umknęło gdzieś, czyli tak, Piotr Mirosław pisał, czyli może lepiej sprzedawać AI jako automatyzację procesów zamiast AI. Ostatnio spotkałem się z obawami, z obawami o zatrudnienie, jak tylko usłyszeli o AI. To w sumie, Kuba, do ciebie może myślę, że bardziej pytanie, no bo w sumie wy chyba sprzedajecie jedno i drugie jako software house, jako Escola, prawda? To jest kwestia miękka, w zależności od tego, co ktoś czego potrzebuje. I tak mam takie wrażenie teraz, że jednak jak ktoś już będziemy ci robić AI, to więcej zrozumie niż jak powiem, będziemy ci robić RPA. Tak. RPA to też jest jakby dosyć popularne pojęcie, które oznacza po prostu automatyzację procesów, ale raczej mało kto to pojęcie zna i mało się sexy kojarzy, więc raczej zazwyczaj mówimy o AI, natomiast jeżeli ktoś bardziej jest procesowy, to faktycznie mówimy o automatyzacji procesów, zresztą to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Tak jak mówię na tej prezentacji, nie wszystko wymaga AI i nie wszędzie AI w ogóle ma sens. Tak. I dużo jest takich rzeczy, które faktycznie dobre poukładanie automatyzacji procesu w ogóle sztucznej inteligencji nie wymaga. Już pomijając, ale to naprawdę krótko, bo nie chcę dużo teraz mówić, bo to są tajne informacje, ale jakby trochę się obraziliśmy na machine learning, na statystykę, na taki data science, mam wrażenie, bo wszyscy się zachłysnęli LLM-ami i AI-em, a jest dużo tymczasem algorytmów, które nawet są lepsze w pewnych rzeczach. Ja na przykład sobie robię teraz takie coś, co mi wymyśla algorytmy do tradowania na krypto i na przykład ostatnio wdrażaliśmy tam algorytm genetyczny, ewolucyjny. To jest w ogóle na inny odcinek, bo to jest mega ciekawa rzecz
też to jest oczywiście powiązane z AI-em, natomiast to nie jest stricte sztuczna inteligencja w żaden możliwy sposób, a jest wielokrotnie od tego wydajniejsza, bo jestem w stanie na przykład robić 1000 symulacji w ciągu minuty, tak, jakie mogę mieć wyniki na giełdzie. Więc naprawdę są różne rozwiązania i teraz w zależności od tego, co potrzebujemy, tak naprawdę to trzeba wybierać, a nie, o tym była dzisiaj moja prezentacja, a nie lecieć po prostu na hypie słowa AI. O wow, ale czy to jest kolejne narzędzie, które pomoże zarabiać więcej pieniędzy? Czy to coś, co stworzycie, to jest taki mały potworek, który pozwoli wam być milionerami w szybszym czasie? Czy to jeszcze nie to? Tak jest plan. Póki co na tym tylko tracę, ale to wiesz, postęp wymaga poświęceń. Czyżby sztuczna inteligencja nie była aż tak inteligentna? Dlaczego ty na tym tracisz? Jak to? Wiesz, ja myślę, że to nie jest takie proste zarabiać na rynkach finansowych. To wymaga dużej ilości pracy. Jak już wiecie pewnie lub jeszcze nie wiecie, ja jestem po ekonomii, po 5 latach ekonomii, 2 latach doktoratu, który musiałam porzucić, ale może kiedyś wrócę, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o tradowanie właśnie różnego rodzaju, no to przecież to jest jedna wielka spekulacja i ja mam znajomych ze studiów, którzy na pierwszym roku się zachłysnęli tym, jak to świetnie będzie w ogóle inwestować, wtedy jeszcze za moich starych czasów na giełdzie, no i tam potracili te swoje wszystkie, wiecie, oszczędności studenckie, niewielkie to niewielkie, no ale na przykład musieli ciułać na samym chlebie do końca miesiąca, bo najpierw zarobili coś tam, a potem 2 razy tyle stracili, więc no czuję, tutaj trzeba być cały czas na bieżąco mimo wszystko. Coś tutaj czujesz, że ktoś tutaj taką ekonomię behawioralną chciał wykorzystywać jakieś do tradingu, bo to tak bardzo brzmi. Być może tak było. No zobaczymy. No, już teraz nawet nie pamiętam dokładnego case'a, ale możliwe, że tak było. Dobra, Adam, boże to Adam czy Piotr, boże teraz nie pamiętam po niku, Shagan, musisz sobie... Jak to? Artur, przepraszam, więc Artur pyta, czy może to ustabilizuje giełdę? Kuba? Ja nie wiem. Nie na pewno nie. Oby nie było tak, że... No, ciekawy temat. Może sobie kiedyś o tym porozmawiamy. Mój eksperyment trwa już długo. Dzisiaj w nocy nastąpiły pierwsze przełomy. Mój algorytm wygenerował algorytm, który ma mi wygenerować 13 000% zysku w ciągu tygodnia, także zobaczymy, pogadamy za tydzień. Jak będę multimilionerem, to wam powiem. O wow, no dobrze, to wtedy wiesz, jak będziesz dzwonił z jakiejś plaży bardzo ciepłego kraju, to znaczy, że to zadziałało. I tak się wybieram, więc mogę zawsze ściemniać, że zadziałało. O Boże, o Izabela pisała, dlatego nie traduje się swoimi pieniędzmi. A no widzisz, sprytnie, czyli czyimś. Widzisz, no, sprytnie. Izabela tak pisze i mi uprzedzała, a jak nie patrzyła, bo to z nią właśnie to robię, to podłączyłem moje pieniądze. Upsik, no to tak, porozmawiamy w domu, jak to mówią, nie? Tak. Pozdrawiamy Izabelę, pozdrawiamy Izę. Pozdrawiam. No dobra, to w takim razie jeszcze mamy jedno pytanie od Damiana z kolei. Waszym zdaniem, czy AI szybciej zastąpi analityków, data science, BI deweloperów, czy programistów? Ale to jest dobre pytanie, tym bardziej, że w kontekście też tego, że ja teraz na przykład pomagam 2 osobom, które są autorami właśnie kursów w zakresie Power BI, wyjść z tym kursem bardziej na rynki zagraniczne. O, tak jakby pomagam im to sprzedać bardziej. Więc, no dobra, ale Kuba, to może najpierw twoja opinia. Tak jakby, co to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe to brzmi. Ja się zamieniam w słuch, bo bardzo to jest ciekawy dla mnie temat. Nie wiedziałem, że są takie kursy. Są takie kursy, są jak najbardziej takie kursy, nie ma tego dużo, no dobra, w takim razie oni chcą z tym wyjść na zagranicę, bo tak, bo pierwsze nie ma tego zbyt dużo na zagranicy, jak robiliśmy research konkurencji, to okazuje się, że jest, ale rozrzut jest taki, że mamy mikrokursy, wiadomo, na Udemy, na tych jakichś takich mikroportalach, w sensie kursach, gdzie jest microlearning albo nano-learning, albo też po prostu te krótsze formaty, no i też są kursy takie jak na przykład ty robiłeś z Mega-K, czyli że jednak jest tam więcej tego mięska, natomiast oni rzeczywiście chcą też z tym wyjść, bo twierdzą, że ten hype na przykład Power BI będzie jeszcze tak za 2 lata, a potem wejdzie jakiś next big thing, które tych Power BI deweloperów zastąpi. Więc na przykład my teraz chcemy kuć żelazo póki gorące, bo po pierwsze oni mają mega merytoryczny materiał i chcą to wykorzystać, po drugie właśnie oni tak mniej więcej przewidują, że to jeszcze 2 lata potrwa i potem to już długo nie. Więc ja wiecie, jeszcze nie wgryzłam się aż tak wtedy, bo dopiero mieliśmy 2 warsztaty strategiczne, ale jeszcze się aż tak nie wgryzłam, co tam pod spodem siedzi, ale no jeżeli oni sami jako twórcy mówią, że jeszcze 2 lata, to pewnie wiedzą coś więcej niż ja o tej technologii, o tych rozwiązaniach. A ja jestem ciekaw, ja powiem szczerze, że ja się nie będę wypowiadał, ale też wspominałem, ale się trochę wypowiem. Ale no w sumie. Wspominałem wam, że niedawno zakończyliśmy taki bardzo długi warsztat, kilkumiesięczny dla bardzo dużej firmy ogólnoświatowej. Tam generalnie robimy właśnie, też to jest jedno z tych case'ów właśnie, że analityka jest robiona przez AI, to co wam też przed chwilą opowiadałem, kilkadziesiąt minut temu już. I tam analitycy podchodzą do tego z entuzjazmem, ponieważ ich jest i tak za mało, żeby jakby problem był taki, oni i tak są potrzebni,
Ich nikt nie zwolni, bo oni muszą panować na tym, żeby te dane były w odpowiedni sposób układane, żeby faktycznie były jakościowe, ale wiedzą, że jeżeli biznes mówi, i to jest jakby realny case, słuchajcie, na tej linii produkcyjnej, bo oni mają bardzo dużo różnych produktów, prawdopodobnie były przeterminowane teraz te produkty, właśnie mieliśmy ileś tam zwrotów, musimy wiedzieć, jak to wpłynęło na naszą marżę. I mówią, spoko, w kolejce za miesiąc będziecie wiedzieć. Nie? A oni nie mogą tak długo czekać, bo oni nie wiedzą, czy mają... właśnie w firmie produkcyjnej może okazać się, że będą mieli ogromne straty. Okej, dobra, czyli ta kolejka to w ogóle trochę bezsensowna biznesowo. Tak, a tam jest sytuacja taka, że jutro Biedronka ma ileś kolejnych palet na przykład od nich odebrać. No i teraz pytanie, czy oni powinni to zrobić, czy nie jest zasadne zerwać na przykład kontraktu. Ja, więc są takie rzeczy, gdzie analitycy bardzo chętnie by byli odciążeni. Więc ja sądzę, że tu będzie ta sama sytuacja, szczerze mówiąc, z programistami. Ci dobrzy, ci potrzebni nie będą usunięci. No okej, dobra. Więc wiecie, uczcie się, słuchajcie różnych rzeczy, takich jak nasze live'y. Dokładnie. Dzisiaj Krzysiek Wojewodzic, to nie wiem, czy ci to mówił wprost, ale że mówił, że podobają mu się nasze live'y, więc tak jakby nie wiem, czy szef ci powiedział, prezes ci powiedział, nie wiem, jak to u was jest w hierarchii, czy to szef, czy jak to nazwać, czy powiedział, ale że fajnie. No dobrze, jeszcze mam jedno pytanie i jeszcze przejdziemy do 3 newsów, bo mam jeszcze 3 newsy, wszystkie krótkie na szczęście, ale mam jeszcze dla was 3 newsy, a tu się worek pytań rozsypał. Między innymi, przeklikałam, to się dowiedzieliśmy, dlaczego mamy palety w Biedronce w alejkach, za mało Power BI i Power Automate. Może tak być, dlatego się wszyscy potykamy o te palety, tak? No dokładnie, coś to może być. To wynika. To znaczy, to możemy się śmiać, ale ja bym się nie zdziwił, jakby problem był z tym powiązany w jakiś sposób. Dokładnie. Może tak być. No dobrze, i mamy jeszcze na sklepie. Jeszcze raz? Albo za mało pracowników na sklepie, to może być takie prozaiczne. Albo na przykład, nie chcę tutaj siać defetyzmu, ale może po prostu komuś się nie chce robić. Nie wiem, czy tak jest, ale mąż mi wczoraj opowiadał case, że poszedł sobie, gdzie on był? W jakimś sklepie z suplami. Nie to, że jest koksem, ale potrzebowaliśmy witamin. Więc poszedł do tego sklepu i dopóki był szef, to ci wszyscy ludzie jak w zegarku. I w pewnym momencie on tam stał w kolejce, jeszcze coś wybierał, ten szef wyszedł. No i pracownicy, wiesz, bailando, to ma pan coś tam kupić? Momencik, tam tu coś muszę zrobić. Ktoś zaczął pisać coś na Messengerze, ktoś zaczął podrywać inną pracowniczkę, więc tak jakby, wiesz, nie ma szefa i oni totalnie się rozluźnili. Ja tego nie ogarniam, ja jestem chyba zbyt zafiksowana na pracy, żeby tak funkcjonować, ale no to się dzieje. Musimy się umówić, że czasami po prostu niektórym ludziom nie chce się pracować albo są niewystarczająco wynagradzani, więc może też im się nie chce pracować. To cała masa różnych motywacji. Ale może być też tak, że my się potykamy w Biedronce czy w jakimkolwiek innym sklepie o palety z różnych powodów. Tak? Więc nie tylko AI wszędzie jest wszystkiemu winny. To opowiem historię powiązaną, chociaż w ogóle nie ma żadnego powiązania z naszymi live'ami, ale jak już sobie to miło rozmawiamy. Ostatnio miałem taką właśnie z Izabelą, którą znowu pozdrawiam, pomysł. Cały weekend jemy chamskie hamburgery z lat 90., bo takie mamy ochotę i udało nam się dotrzeć do takiego miejsca w Jastrzębiu, nazywa się Capri, które pozdrawiam serdecznie, chociaż pewnie nie powinienem. I tak naprawdę wyglądali, jakby tam nie wiedzieć, co jest internet. Wchodzisz, wszystko jak za komuny po prostu, zdjęcia tych produktów to już tak wyblaknięte, że one kolorów praktycznie nie mają, ale podchodzisz do lady właśnie i dlatego mi się to skojarzyło, a pani odwrócona do ciebie tyłem i ma to gdzieś, że czekasz. To nie ma żadnego znaczenia. Jak już nam się udało zamówić za bardzo niską cenę, tak swoją drogą, bo trawa została przyrządzona w mikrofalówce i to są prawdziwe, autentyczne doświadczenia. O nie mogę, matko. Jakie dobre. I dobre jeszcze, ale widzisz, Damian fajnie to podsumował. Jaka płaca, taka praca, polski mental, tak. Biedronce nie płacą źle wcale. No dobra. Ale my momentami się mentalnie zatrzymaliśmy w niektórych branżach w PRL-u, niestety. Ale takie żyćko. Ale żeby nie było tak pesymistycznie. Dobrze, wróćmy do technologii. Jeszcze Luki Code ma pytanie, ale Luki Code na pewno zostanie z nami do końca, więc do pytania Luki Code wrócimy, a ja jeszcze przeplotę to jednym newsem. O, Robert pisze, Robert Hałuza, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Robercie, fajnie, że jesteś. To ja jeszcze wrzucę jeszcze jednego newsa, bo mamy ich aż 3, więc zacznę jeszcze tak trochę newsowo nawiązywać. Nasz ulubieniec, nasz w ogóle najlepszy i w ogóle jedyny w swoim rodzaju, Sam Altman, powiedział coś takiego, co spowodowało, że wcześniej wstałam tego dnia, czyli 3 dni temu akurat wyszedł podcast u Lexa Friedmana. Ja generalnie tego gościa aż tak nie obserwuję, ale no, ma różne... Oni często rozmawiają. Jeszcze raz?
Oni często razem rozmawiają, mam wrażenie, bo to nie jest pierwszy może raz. tak być. Generalnie w sensie ten Lex Friedman wydaje mi się, że ma kij no wiemy w czym, więc jakoś tak niespecjalnie go słuchałam. Wolę bardziej energiczne osoby, na przykład Joe Rogana, sorry. Ale jeżeli chodzi właśnie o wywiad z tym Lexem Friedmanem, to akurat w tym wywiadzie padła informacja o właśnie z jednej strony, że najprawdopodobniej GPT-5 wyjdzie wkrótce. Też fajną rzecz powiedział, tak trochę przekornie jest tam Altman, że ten model, który jest teraz GPT-4, to generalnie jest do bani, że on jest słaby, tak, że się, tam po angielsku bardzo fajnie padło, tak, it sucks, dokładnie, czyli tłumacząc wprost, ten model się, więc w sumie teraz możemy sobie od razu zobaczyć, że akurat mówi, że już coraz bliżej jest i do AGI i do GPT-5, więc możecie sobie obejrzeć ten wywiad i też zobaczyć, jak jest teraz ten status, bo my często o AGI mówimy o tym, jaka może być przyszłość, o tym, w którą stronę to może pójść, więc być może to też jest kolejny sygnał, że to jest rzeczywiście gdzieś tam w trakcie tworzone, tak? Nie wiem, czy ty oglądałeś też ten, już reklamy mi się dowaliły. Nie wiem, czy też oglądałeś ten wywiad, bo ja gdzieś tam fragmentycznie go oglądałam, ale rzeczywiście to jest kolejny sygnał, że być może to GPT-5 i AGI jest coraz bliżej. No i pewnie teraz się pojawi pytanie, kiedy? No słuchajcie, z tego, co wynika z wywiadu i z analiz niektórych osób, prawdopodobnie możemy się już spodziewać w lato, natomiast może być przesunięty na dowolny termin z różnych powodów. Jak to takie ważne święto rzeczy? ruchome, tak, bo to święto ruchome. Tak, to będzie święto. Ponoć jest różnica pomiędzy GPT-3 a 4, nie GPT-3,5 turbo, a 4, a 3 i 4. I podobno, przynajmniej tak zrozumiałem a propos tego, że mówił, że aktualnie 4 jest się, że 5 będzie miało dużo więcej możliwości i feature'ów, a ja szczerze mówiąc bardzo na to czekam, dlatego że może tego nie wszyscy też to wiedzą, ale LLM-y nam się kojarzą z rozmawianiem po prostu z modelem językowym, natomiast GPT generalnie jest bardzo bogaty w różne możliwości, chociażby takie rzeczy, które pewnie nikogo nie interesują, ktoś nie programuje, jak JSON Mode, ale to są bardzo ważne, które pozwalają właśnie ze swoją organizacją połączyć tego LLM-a w sposób, który sprawia, że płacimy dużo mniej i dostajemy dużo wyższej jakościowej odpowiedzi. A to jest bardzo ważne. I tego na przykład bardzo brakuje w innych LLM-ach i oni mają dużo takich właśnie smaczków, które po prostu pozwalają nam zrobić coś taniej i lepiej. Więc ja bardzo jestem ciekawy, co pokażą w GPT-5. No ale właśnie, jeżeli tak jak mówisz, to byłby przeskok tak jak między 3 a 4 i między 4 a 5 też był taki ogromny przeskok, no to mi się nasuwa jedno pytanie. Czy jest sens, ale autentycznie mi się nasuwa to pytanie, czy jest sens, że my się teraz wszyscy uczymy tego, jak działa GPT-4, na tym opieramy rozwiązanie, na tym opieramy, tak jak ja, na przykład awatara, różnego rodzaju aplikacje, bo zaraz wejdzie 5. Czy my nie tracimy trochę czasu na coś, co za chwilę będzie przestarzałe? No i super pytanie, nie wiem oczywiście, natomiast są takie możliwości, żeby się przed tym zabezpieczyć i też wielokrotnie o tym wspominałem, ale to zawsze jak się robi jakieś swoje rozwiązania na rzeczach od jakiegokolwiek LLM-a, to warto mieć jakąś warstwę abstrakcji, czyli nie robimy tak, że mamy, nie wiem, OpenAI GPT-4 i naszą aplikację łączymy bezpośrednio, tylko mamy pomiędzy pewien mały klocuszek, który pozwala nam szybko wymienić model językowy, jeżeli pojawi się lepszy i to zawsze trzeba robić, bo inaczej może być dokładnie tak jak powiedziałaś, w lata się okaże, że wszystkie rzeczy do wyrzucenia, bo GPT-5 pozamiatał. Na przykład, no właśnie. I to jest dosłownie moja, myśl po tym wywiadzie, tak się zaczęłam zastanawiać, czy my wszyscy nie tracimy swojego czasu. Też teraz chyba w GPT-4 też jakaś aktualizacja drobna wyszła, coś Patryk mi mówił, ale nie będę mówić, bo chyba żebym czegoś nie przekręciła, ale Patryk mówił, że a propos naszego wspólnego projektu, Jakubie, że opóźnienie w generowaniu odpowiedzi przez GPT-S-a było mniejsze, bo coś nowego wyszło. Ja już technicznie nie wiem, co konkretnie, nawet że byłam tego dnia nie wyspana, to było wczoraj, więc widać, że i tak coś się dzieje każdego dnia, jak to w programowaniu każdego dnia wychodzi nowy framework, a w świecie AI każdego dnia jakieś rozwiązanie jest przyspieszane i tutaj też widać było, że to latency jest coraz mniejsze. Może nie jest jakoś spektakularnie mniejsze, ale już nie ma tego, wiesz, że czekasz, jest loading. No właśnie, że jest szybciej. Tak. Powiedz mi, Aniu, czy się ze mną nie zgodzisz? Tutaj też jestem ciekawy waszych komentarzy, ale z mojego punktu widzenia, jeżeli jedyną zmianą w GPT-5 byłoby to, że jest kilkukrotnie szybszy, to ja bym się nie obraził na przykład. To jest jego największy problem w zastosowaniu takim real-time'owym. To jest prawda, tak. Dla mnie to już też byłoby mega, że on byłby szybszy, ale też trochę byłoby mniej halucynacji, jeżeli chcę go wyspecjalizować w jakiejś rzeczy. Bo to, że on halucynuje przy jakichś tam promptach, albo że ma za dużo danych i się pogubi, to jeszcze okej. Ale w sensie tak jak w konwersacji takiej czatowej, ale jak teraz zrobiliśmy tego GPT-S-a, jak chcesz zrobić jakiegoś agenta, asystenta i on na przykład się gubi w tym, że raz bierze dane z GPT-S-a, tym czego nakarmiliśmy, a raz z neta, potem sobie połączy te naleśniki ze strategią marketingową i wypluwa coś totalnie bezsensownego.
to tutaj jakby zmniejszyli halucynacje, to już dla mnie też byłby game changer, bo ja bym uniknęła stresu z tym, że to generuje głupoty, użytkownik był bardziej zainteresowany, bo dostałby bardziej precyzyjną odpowiedź, no i wszyscy po prostu bylibyśmy szczęśliwi, a świat byłby pięknym miejscem. Tak jest. A widzisz, pokazywałem Ci na prezentacji, jak można zrobić jedną prostą metodą mniej halucynacji, także warto. Ale chciałem powiedzieć, a propos jeszcze naszych prezentacji, mieliśmy dzisiaj bardzo fajnych gości. Ja przepraszam, że zapomniałem, jak się nazywali, ale po mnie zaraz występowali. To są osoby, które są w tym projekcie, żeby stworzyć polskiego LLM-a. Bardzo fajnie pokazywali, że właśnie według mnie taki sweet spotem będą open source'owe modele, które mają szybki czas odpowiedzi, że to jest problem. Zabrakło mi tam tej prezentacji natomiast tego, żeby powiedzieć o małych modelach językowych, o których też tutaj wspominaliśmy, bo jakby wszystko, co będzie szło w tym kierunku tych szybkich, jakościowych odpowiedzi, to wydaje się, że to jest raczej to, czego potrzebujemy po prostu. Okej, ale to w ogóle ciekawe. Zaraz sprawdzę w agendzie, co to byli za ludzie i co to były za nazwiska, ale to też ciekawe, czyli ten polski model językowy, ale to byli ci ludzie z tego Uniwersytetu Wrocławskiego, czy jeszcze ktoś inny? Oni są z firmy, natomiast oni budują, w ogóle już mają całe jakby Discorda, oni tam mają, kurczę, nie powiem Ci teraz dokładnie, mają Discorda, mają grupę na LinkedInie na pewno i pracują nad tym właśnie, zbierają dane do nakarmienia tego. A ja tu jest napisane, że albo Devinity, dokładnie tak. Tak, okej, mobilne spotkanie, a potem występowała właśnie Aleksandra Przygalińska, która też mówiła właśnie z Harvarda swoją drogą, bardzo mądra kobieta, polecamy obserwować tak Aleksandrę Przygalińską, która właśnie też mówiła trochę o awatarach, trochę w ogóle też o różnych elementach, jak to w przyszłości będzie wyglądało. No dobrze, tu jeszcze widzę, że w międzyczasie padło pytanie, czy jak API, już nie wiem. To było a propos tego, co mówiłem właśnie o tych możliwościach i tak, dokładnie, chodziło mi o API. Dobra. I jeszcze jest racja, brakuje mi jeszcze możliwości aktywnej rozmowy w trakcie rozmowy, by reagował na to, co dopisujemy w kolejnych wiadomościach. No tak, bo w sumie jak ja coś muszę dopisać, bo widzę, że zaczyna mi generować głupoty, no to po prostu klikam stop i jeszcze raz mu dopowiadam, więc żeby nie tracić tokenów, żeby nie zużywać milionów monet, no przynajmniej ja tak robię, ja jestem niecierpliwcem, więc nie mam tak, że czekam, aż mi wygeneruje coś, co widzę, że na wstępie już nie dodałam czegoś na przykład w kontekście wystarczająco dużo, tylko jednak już zatrzymuję konwersację i dopiero dopowiadam. Ja mam w ogóle wrażenie, nie wiem, czy to widziałaś, Aniu, ja też mam to samo co ty i miałem wrażenie, że czasami to psuło czata i mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to jest poprawione i on dosyć dobrze rozumie, jak go stopujemy, napisze, że pisałeś głupoty, zwróć uwagę na to. Tak dobrze sobie to radzi z tym. Może tak być, bo wiesz co, bo teraz na przykład, może tak być, bo nawet nie zwróciłam uwagi tego momentu, kiedy to było takie przejście, ale był taki moment, że jak ja stopowałam i dalej kontynuowałam, to on potem na przykład wracał do 2 promptów w górę, albo gdzieś tam trochę gubił wątek, a teraz rzeczywiście no to działa tak jak chcemy, tak jak powiedziałeś, stopujemy, dopowiadamy mu kontekst, to tak jak ja rozmawiam z tobą na przykład, albo z drugą osobą po prostu jak się rozmawia, czyli zapędzimy się w czymś konwersacji, ale poczekaj, bo jeszcze zwróć uwagę na to, bo to jest dokładnie tak jakby to wyglądało jak rozmowa z drugim człowiekiem i fajnie też, że to zaczyna nabierać właśnie takiego kontekstu. Jeden co jeszcze wkurza a propos OpenAI, jednak niech nie będzie tak kolorowo. Rozmawiałam sobie z czatem GPT na telefonie, opowiadając mu koncepcję mojej prezentacji, bo ja generalnie jak prezentuję, jak występuję publicznie, lubię opowiadać historię, jestem takim storytellerem i zaczęłam opowiadać mu historię, jak właśnie wpadliśmy na pomysł tego naszego awatara AI, tego naszego klona. Opowiedziałam mu chyba 3 minuty historii i tu naprawdę, ja nie jestem w stanie powstrzymać przekleństwa, on jebany się wyłączył. Nie? Tak jakby 3 minuty gadałam, on niby to spisywał, a potem mamy chwilowe issue. Ja myślę, no nie. Tak jakby, to jak ja jednak jest lepiej tobie to opowiedzieć niż napisać. No mogę to napisać, ale jakbym wiedziała, że to się wywali, nie zapisało się dosłownie nic. Ale jakbym wiedziała, że to się wywali, no to bym, nie wiem, na Lumie to nagrała, miałabym transkrypcję, na jakimkolwiek innym rozwiązaniu, które jednak zrobiłoby mi to słowa i włożyłoby do prompta. Więc nie wiem, czy też tak masz, ale jeszcze to text to speech no mi się wywala na mojej apce. Nie wiem, może mam za starego iPhone'a. To ja powiem, co ja robię. Namiętnie, może mi się to ostatnio nie przydało, ale wolę nie sprawdzać. Jak piszę długiego prompta, zawsze zanim go wyślę, Ctrl-A, Ctrl-C, żeby mieć skopiowanego, bo jak mi wywali po prostu w trakcie, jak pisałem długie prompta, to jest bardzo denerwujące. Zauważ, a propos case'u, który powiedziałaś, ile oszczędza słuchania mężom na całym świecie, ChatGPT, że nie musisz słuchać twój mąż tego, jak mu to opowiadasz, tylko sobie z czatem pogadasz. No dobrze, coś tu jest, okej. Tak jakby AI przydaje się w różnych dziedzinach. Niech będzie. Jeszcze wcześniej mieliśmy komentarz, jestem ciekaw, czy Elon ze swoim X pracuje nad konkurencją dla OpenAI. Ja coś widziałam, jakiegoś newsa w tym zakresie, ale nie wklejałam go do naszego pliku. Masz coś, Kuba? Bo ja coś mi śmignęło.
Kurczę, mi coś śmignęło, ale nie jestem teraz pewna, co to konkretnie było. Czy to było coś w kierunku Groka? Dajcie znać może użytkownicy, którzy nas oglądali. Czy widzieliście jakąś ostatnią aktualizację odnośnie tego, co robi Elon? Bo na pewno coś mi śmignęło o jakichś projektach z niego robionych, albo to była jakaś aktualizacja Groka, to jest jedna opcja, albo tam też była mowa o tym, że drugie gdzieś na YouTube z kolei widziałam od Neuralinku jakaś aktualizacja. No ale znów jest brak czasu, więc ja nie doczytałam, co konkretnie tam chodzi. To mogę powiedzieć. No, był film, który przedstawiał, poprawcie mi proszę, jeżeli źle mówię, ponieważ też oglądałem to wybiórczo i czytałem wybiórczo, natomiast z tego co widziałem, pierwsza osoba z wszczepionym Neuralinkiem sterowała za pomocą kursora na ekranie i grała sobie normalnie w szachy. I opowiada... Wolniej, czekaj. Czyli w ogóle nie dotyka komputera, i ma wszczepionego Neuralinka i sobie gra w szachy po prostu myślami. Opowiadał właśnie dwie rzeczy, które zwróciły moją uwagę, które akurat zdążyłem zobaczyć. Pierwsza była taka, że musiał się nauczyć, jak to robić, po prostu musiał wyobrażać, że się ten kursor rusza. I druga rzecz, że mówił, że się poczuł, już zapomniałem jako jaki super bohater, ale właśnie jakby miał taką super moc telepatyczną. O wow, dobra, ale właśnie już to nawet od razu odpaliłam Google'a, czyli to jest naprawdę świeży news, to już sobie wybaczam, że się nie wczytałam, tak. Bo w polskich mediach widzę w Business Insider napisał o tym 12 godzin temu, TVN24, nie powiedzmy, że to jest może nie najlepsze źródło, ale niech będzie, Neuralink 8 godzin temu opublikowane, dobra, niech będzie na przykład Business Insider, czyli Neuralink pokazał pierwszego pacjenta z chipem mózgowym, okej, mega. Miliarder jego firma nazwał to przekazem telepatii. No i wiecie co, ile razy ja w ciągu dnia mam tak, że nie mam telefonu pod ręką i uwierzcie mi, naprawdę, ja mam wrażenie, że przepracowałabym chyba 5 razy szybciej co najmniej, jakbym mogła nie promptować do czata GPT, nie robić notatki ręcznie, tylko pomyśleć sobie, że aha, dobra, to teraz na przykład w kolejnym etapie mojej prezentacji albo w kolejnym etapie jakiejś strategii, którą tworzę w tym momencie i przyszedł mi jakiś genialny pomysł pod prysznicem i nie mam jak tego zapisać, i jakbym mogła sobie to pomyśleć i to by się zapisało. Przecież to jest co najmniej kilkukrotnie przyspieszenie pracy. Wiadomo, potem to wtedy trzeba ustrukturyzować, to nie mogą być tylko różne notatki tylko i pomysły, tylko trzeba to jeszcze jakoś potem strukturyzować, ale sam ten fakt, że ja mogłabym sobie to pomyśleć i to by mi się zapisało, ja marzę o takim rozwiązaniu, ja mogłabym być beta testerem tego typu rozwiązań, tak jakby mam nadzieję, że mi tam nie wyrośnie przez to trzecia ręka, ale mimo wszystko ja bym mogła testować tego typu rzeczy. Nie wiem, jak ty, Kuba, podchodzisz do tego typu rozwiązań. Dałbyś chip mózgowy? Potem moje notatki, jakby te wszystkie moje intruzywne myśli spisywały, to by tak połowa notatek to by wyglądała: dotknij tego krzaka, sprawdź, jaką fakturę ma ten liść, sprawdź, jak smakuje ten kwiatek. What the fuck? Boże, o czym ty myślisz? To może lepiej nie wszczepiajmy się chipem. Nie, żartuję oczywiście, ale fajnie, że też o tym napisaliście, bo zobaczcie, news jest świeżynka, z dzisiaj 8 rano, no ten news nie ma nawet 12, no ma 12 godzin raptem, nie? Świeżynka, więc już wam go też wklejam na czacie. I jest Jay, dzień dobry Jędrzej, cześć, jest Jędrzej Paulu z nami, cześć Jay. Ja się z Jędrzejem nie witam, bo mnie wczoraj pół wieczoru cisnął, przyszedł tu mi do hotelu, ja nie mogłem spać, tylko siedział i sobie ze mnie żartował, ja nie pozdrawiam. Ojej, no ale pozdrawiamy, bo on ma takie chyba poczucie humoru. Także pozdrawiamy Jędrzej, ja pozdrawiam. Ale dobra, wracając jeszcze do pytań, to Artur chyba dalej nam tutaj bardzo fajnie komentuje. Podaj link do apki Kuba. Której apki? Jakiej apki? Której apki? Chyba chodzi o apkę po prostu czatu GPT. Ale to wszyscy mamy czata GPT. Nie, już nie wiem. Musisz tutaj w takim razie powtórzyć to pytanie, do której apki, Arturze. Mamy też, z tego co czytałam, to też to tyle, że jest sparaliżowana. Kto jest sparaliżowany? Ta osoba podnosi tym wszczepem, ale nie widać było tego po filmie, więc nie wiem. Pisze Artur, że tutaj na rozmowę z żoną. A to właśnie to taki był żart. Miałem na myśli właśnie chat GPT, że tam, żeby nie było, że to miało być seksistowskie czy coś. To generalnie w drugą stronę to też działa. Ja też już jak mnie dziewczyna nie chce słuchać, to mogę z chatem GPT pogadać o pierdołach saskich po prostu. Ktoś chce wysłuchać, jest przyjaciel, który zawsze wysłucha. Ja też tak mam z chatem GPT. Jak już wszyscy są wokoło zmęczeni, to przynajmniej z nim pogadam. Okej, tylko prosimy o wyłączenie Neuralinku pod wpływem alkoholu. Alkohol jest niezdrowy. Mój trener mi to zawsze powtarza. Pozdrawiamy Wiktora, który swoją drogą anulował mi trening w piątek i nadal jestem zirytowana tym faktem, bo nie mogę trenować mojej kraty na brzuchu, którą sobie wymyśliłam, że sobie muszę zrobić w kwietniu. Taki tam cel. Ludzie mają różne cele w życiu. Ja mam cel w życiu zrobić kratę na brzuchu i już tego żałuję, bo mój trener podłapał ten cel. Oboje dążymy w tą stronę i jeżeli nie umrę w kwietniu, to będzie dobrze. Natomiast wracając do tego alkoholu, rzeczywiście to pewnie zmieniałoby chemię w mózgu i zmieniałoby działanie takiego chipa, więc domyślam się, że rzeczywiście spożywanie alkoholu byłoby wtedy
niewskazane, delikatnie mówiąc, albo nawet mogłoby popsuć tego chipa w jakiś sposób, więc no tutaj myślę, że to będą jakieś ograniczenia. Ale jak mówimy o genialnych pomysłach po alkoholu, to też nie ma, w sensie alkohol jest niezdrowy, ale kiedyś miałem takiego bardzo mądrego wykładowcę statystyki i powiedział, że żaden mądry wzór statystyczny nie powstał na trzeźwo, więc to też tak różnie jest. Okej, a czy nie masz tak, że czasami te pomysły, które po alkoholu wydają się genialne, w trakcie, kiedy się pije alkohol, wydają się genialne, ale potem jak już trzeźwiejesz i na przykład słuchasz tej notatki głosowej, którą się wysłało Ani o 3:00 w nocy, to one już nie są takie genialne. Mieliśmy taką sytuację, słuchajcie. Mieliśmy taką sytuację faktycznie, że ci nagrywałem. A ja zrobiłem taki wywiad. Zajebisty. I o tych przypadkach mówię. I to domyślam się, że wiesz, tak jakby 99 na 100 takich przypadków, które wszyscy mamy, że nagram się koledze, koleżance, to jest genialne, a potem rano to nie było genialne. Ja tak ze wspólnikiem czasami mam, nie? Jak jesteśmy na jakimś networku, imprezie networkingowej i tak, to jest super, nagrajmy to. I rano jest takie, tam nic nie ma, to jest po prostu zwykła rozmowa. Ale być może rzeczywiście, tak jak mówił twój profesor, 1 na 100 może rzeczywiście jest genialnym pomysłem i alkohol z tego, że wyłącza nam trochę krytyka, może spowodować, że robimy bardziej genialne rozwiązanie. Właśnie. Od tego się mamy, żeby znaleźć taki pomysł. Ja zresztą nadal uważam, że to jest całkiem dobry pomysł i jeszcze do tego tematu wrócimy. Zobaczycie już niedługo, ale myślę, że bardziej pod kątem tego, w sensie nie chcę teraz mówić, jakby to było takim super pomysłem, ale bardziej pod kątem, żeby do tego podejść właśnie jak do burzy mózgów, czyli dokładnie, skoro masz wyłączony ten krytykę, dokładnie tak jak pierwszy etap burzy mózgów, czyli po prostu zarzucamy pomysły, można zarzucić, a potem jak już kac przejdzie, to po prostu przejść do fazy filtrowania tych pomysłów i wybrania tego, co może mieć sens. No, dobra, ale to jest taka burza mózgów ustrukturyzowana, ale to jest dobre w sumie to, co powiedziałeś, czyli taka burza mózgów ustrukturyzowana według tych sensownych kroków, a nie burza mózgów taka, która jest w zasadzie pseudo-burzą mózgów często w różnych korporacjach zwłaszcza, tam się spotykajmy, pogadajmy, może coś z tego wyjdzie, tylko to, co powiedziałeś według struktury, że jest faza tam bardziej kreatywna, jest faza krytyka, potem faza rzeczywiście wybierania tych rozwiązań, to rzeczywiście, no to ma sens, to ma sens. Znalazłam też informację... W momencie to w dziwną stronę to poszło, aż tutaj napisali, ale tam chip to nie Esperal. Tak, właśnie widziałam o tym Esperalu, tak. Wszywka tak zwana, tak? To rozumiem. Dobra, bo jeszcze mamy 2 newsy. A ja tylko jeszcze wyświetlę do końca, bo tutaj potwierdziłam, doczytałam, że ten człowiek, który ma wszczepiony ten chip, rzeczywiście podczas nurkowania doznał paraliżu poniżej barku, ale grał w szachy na swoim laptopie, więc na razie może to być testowane na osobach, które w pewien sposób są osobami z niepełnosprawnościami, że mogą teraz zyskać tą ruchomość, funkcjonalność, co no, miałoby sensowne, żeby w pierwszej kolejności pomóc osobom w potrzebie, ale ja bym mogła być beta testerem, kiedy Neuralink wypuści to dla ogółu, naprawdę. Ja się zapisuję, jeżeli znacie listę rezerwową, jakąś listę, gdzie można się zapisać, to ja bardzo chętnie. Więc tutaj jak najbardziej to jest też takie rozwiązanie, które obserwuję. Dobra, teraz tak, mamy 2 jeszcze newsy. Jeden jest o Apple i o Google i tutaj w zasadzie mamy 2 źródła. Jedno to jest Bloomberg. Ten news z kolei mówi o tym, że Google próbuje gonić Microsoft, czyli w zasadzie Google i iPhone trochę łączą siły, żeby w nowym iPhone'ie było dostęp do Google Gemini. I zaraz chętnie Ciebie też posłucham, Kuba, co o tym myślisz pod kątem technologicznym, ale ja jak na tyle, ile czytałam ten news, oglądam jakieś tam analizy, tutaj też, czy to na YouTubie, dodatkowe komentarze, to trochę to zostało ocenione przez, czy to media właśnie w Stanach, jako taki element, że no Google próbuje coś jeszcze z tego wyszarpać na rynku. iPhone też, no umówmy się, no nie będzie pierwszym rozwiązaniem z AI w środku, no bo już Samsung to wypuścił i to nie w tym roku, tylko już wcześniej były jakieś takie zajawki, że już tam jest jakiś AI, więc no tak naprawdę oni trochę gonią, są poza peletonem i trochę próbują coś z tym zrobić i gonią, więc nie wiem, czy go dogonią rynek, aczkolwiek no to jest jakiś tam news, który fajny jest na pewno dla użytkowników iPhone'a, dla mnie między innymi, bo ja lubię jabłuszko, natomiast no to gdzieś tam trochę już po ptakach, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, czy ty myślisz, że jeszcze Google może dogonić to, Google czy rozwiązania tego typu rzeczy mogą jeszcze dogonić to, co się dzieje na rynku? To zacznę od tego, że jak widzę to tło z Bloomberga, to już mi się Dolina Krzemowa przypomina. Okej, to dobrze czy źle? Czekaj. Dolina Krzemowa jako ten serial, tak? Serial, tak. Okej. Tak, no więc trochę to jest dziwny news, no bo trochę Apple ogłaszał, że tutaj wspaniale pracuje nad AI, po czym no trochę wywiesiłem białą flagę, nie Apple'owo, bardzo dziwne. To jest tak. Ale przypomnijmy o tym, bo rzeczywiście mówiliśmy o tym momencie, kiedy iPhone mówił, że będzie pracował chyba nad własnym LLM-em, tak? Czy nad... 10 miliardów dolarów chyba na to przeznaczyli? Tak dobrze pamiętam? No, właśnie.
Dziwne, bardzo nieaplowe. Nie wiem troszeczkę z czego to wynika. Może pewnie większość ludzi przełożyli na VR-a i pewnie może z tego. Ale myślę, że tak, dwie rzeczy. Jak to będzie wyglądało moim zdaniem? Będzie gorzej działało niż ChatGPT i tak, więc do tego się raczej bardziej nie nada, ale pod kątem funkcjonalności, na przykład w porównaniu z takim moim pięknym Samsungiem, który jeszcze AI nie ma, bo to nie ten najnowszy, to będzie na pewno to działało dużo lepiej, no bo to jest iPhone i ja sądzę, że to po prostu będzie przyjemnie zintegrowane z systemem i to będzie to miłe do korzystania tak czy inaczej. Okej, no właśnie wiesz, no ja akurat uwielbiam rozwiązania iPhone'a za user experience, za to jak to jest przyjemne w użyciu, w ogóle jak płynnie można przejść z jednego urządzenia na drugie, czy to jak zmieniasz telefon, albo też jak między jesteś urządzeniami, że tam na przykład masz tablet, komputer i telefon i w ogóle całą subskrypcję na wszystkie narzędzia, to naprawdę jest seamless, tak jak Jobs reklamował, że to ma być seamless, to rzeczywiście to spełnia ten warunek. Natomiast właśnie ja jestem ciekawa, czy z jednej strony zgadzam się z tą 100%, że to jest mega dziwne, że oni to wypuszczają, patrząc na to, że naprawdę dość niedawno była mowa, że pracujemy nad własnym rozwiązaniem. Może po prostu wydali już kupę hajsu i stwierdzili, że no już nie dogonimy, więc może lepiej się spartnerować. Natomiast ja tak pod kątem ekonomicznym myślę, że trochę jest już późno na to partnerstwo, patrząc ile już Microsoft zrobił, ile OpenAI zrobiło. Już bardziej bym była bliższa temu i też dzisiaj właśnie z Aleksandrą Przykolińską o tym rozmawiałam, że już bliższa była tej teorii, że Microsoft w pewnym momencie zacznie robić swoje własne rozwiązanie i wykopie OpenAI, sorry Kuba, że to mówimy, ale może tak być, jest taki scenariusz i zacznie coś robić totalnie swojego bez OpenAI, bo oni mają być open, a Microsoft chce po prostu już wprost mówić, że monetyzujmy i już byłabym bliższa temu rozwiązaniu, że oni pójdą bardziej do przodu, a teraz to że Google Gemini z iPhone'em, w sensie Google z iPhone'em, z Applem będzie gonił te rozwiązania, to jest chyba trochę już takie dziwne, że próbujemy jeszcze coś wyszarpać z tego tortu, ale tu już dawno Peloton poszedł do przodu. No nie wiem, przynajmniej to ja Ci powiem jeszcze jedną ciekawostkę, możemy to zweryfikować, bo nie jestem co do źródeł pewien tego, natomiast podobno były również rozmowy pomiędzy Applem a OpenAI. Też to widziałam gdzieś, w którymś z tych newsów było, że tak, w którymś z tych newsów było, może nawet w Bloombergu. Możliwe, że tak. No. Także no, jest to dziwne, ciekawe, ja na pewno czekam na telefon z AI-em od Apple'a. Tu trzeba przyznać, że jednak Samsung zrobił jednak GigaChat Move, że po prostu zrobili to najszybciej. Ja się teraz nie dziwię, że tak też o tym rozmawialiśmy, reklamują to wszędzie po prostu, gdzie tylko mogą, no bo na pewno inni producenci też to zrobią, ale wzięli sobie ten parytet tego pierwszego po prostu. Tak. Dobrze, i mamy jeszcze jeden news i to już jest chyba rzeczywiście ten ostatni. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to będzie ostatnia chwila na pytania, przecież my jeszcze musimy pójść na ten networking, poznać jakichś ludzi, pogadać, tak? Ale z Wami też się bardzo, bardzo fajnie gada, jak zawsze. Natomiast mamy jeszcze jednego newsa, który za tydzień już będzie przeterminowany, więc po prostu powiedzmy sobie o nim dzisiaj, czyli Nvidia. O Nvidia dzisiaj trochę gadaliśmy, tak? Więc tutaj, jaki to był najfajniejszy element, ale tutaj z tą Nvidią było parę elementów. Ja sobie spojrzę jeszcze na moją własną notatkę. Dobra, jest. Nvidia ogłosiła uruchomienie Nvidia NIM, nowej platformy oprogramowania mającej na celu usprawnienie wdrażania niestandardowych i wstępnie wytrenowanych modeli AI w środowiskach produkcyjnych i właśnie to nastąpiło podczas tej konferencji GTC, którą tutaj właśnie widzimy, tutaj akurat mamy piękne streszczenie, kupę ludzi na konferencji i tak, więc tutaj gdzieś to taka na bieżąco relacja z tego wydarzenia. No, Kuba? Jak możemy na górę, bo akurat pokazałaś, tutaj zwracam uwagę na samej górze. Tak? Reporterzy, że to, co teraz trzyma przed sobą, to właśnie ogłosił kolejne chipy AI-owe i że tak zupełnie zarzucił, jakby to było takie oczywiste, nie chcę pomylić, ale chyba, że już za 30-40 tysięcy dolarów będzie można sobie kupić właśnie tą kartę AI-ową, albo 20-30. Dla nas, Polaków, co to jest 30-40 tysięcy dolarów? Słuchaj, To jest do zastosowań bardzo, bardzo konkretnych AI-owych, to raczej nie dla nas, dla ludzi, którzy sobie chcą to kupić, ale jeszcze coś, może nawiążmy do tego, ponieważ tutaj się pewne kropki zaczęły łączyć. Przed chwilą mówiliśmy o wywiadzie z samym Altmanem, on tam powiedział coś takiego, że walutą przyszłości będzie moc obliczeniowa. Tak. Te same, które mówił GPT-5. To się łączy z tą mocą obliczeniową, którą Nvidia chętnie dostarczy. A no właśnie, ale tutaj właśnie Nvidia jest też takim, mam wrażenie w tej całej, a propos jak mówimy o utratach wygranych, przegranych, tych, którzy gonią Peloton, mam wrażenie, że Nvidia jest na ten moment jest w tym momencie wygranym, bo oni się tam mogą bić, kto robi szybszy LLM, kto robi lepszy LLM, kto robi lepsze rozwiązania, oni dostarczają, chipy, oni dostarczają hardware, oni zawsze będą wygrani, więc wydaje mi się, że akurat Nvidia na tym wszystkim najwięcej zyska. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest takim mocnym konkurentem, kto tutaj mógłby mocno o to zawalczyć, ale na pewno chipy od Nvidii i te rozwiązania, które teraz oni proponują, no to mówię, oni
po prostu będą na tym zarabiać wprost. No słuchaj, to nie od dzisiaj wiadomo, że jak jest gorączka złota, to najlepiej sprzedawać kilofy generalnie. Tak. To Nvidia. Dokładnie, więc Nvidia sprzedaje kilofy, dokładnie tak, Nvidia sprzedaje kilofy i bardzo dobrze się z tym ma. O, nawet jestem napisane, że potrzebujemy więcej GPU-sów, no właśnie, więc oni też tutaj problemy. Bo generalnie ogłosili jakby dwie rzeczy, a to też mogę powiedzieć, to też taka ciekawostka akurat, to zobaczcie, rzadko coś wiem o hardware'ze, ale akurat przed chwilą słuchałem do Vegaba, uwielbiam, Jezus Maria, jakbym mieszkał w Krakowie, to mnie codziennie 3 razy. Więc ogłosili chip do AI, następnie ogłosili nowe GPU dla graczy i plotki mówią o tym, że będą one na tej samej architekturze tworzone. Która swoją drogą będzie architekturą 5 mm, ale o nazwie 3 nanometrową, ale o nazwie 3N. Nie wiem, po co wam to mówię, ale zapamiętałem, to już wiecie. Fun fact. No słuchaj, tak jakby może mamy tutaj też jakichś fanów hardware'u, ja też w hardware'ze bardzo mało siedzę. Tak jak w programowaniu kojarzy pojęcia, tak w hardware'ze to już kojarzy tych pojęć jeszcze mniej. Natomiast to fajnie też o tym powiedziałeś, no bo widać, tak jak podsumowując to taką wniosek dla wszystkich, to rzeczywiście Nvidia tutaj jest wygrane, widać, że to monitorują, mają rękę na pulsie, więc też jak mówimy o newsach AI, to na pewno warto po prostu obserwować też, co oni robią. Tak. Muri porusza fajny temat, możemy sobie kliknąć. Tak. Muri, to już się dzieje, w Ameryce już mamy tego dostęp, w Unii Europejskiej ze względu na regulację tego nie ma. Mówimy tutaj oczywiście o, chyba teraz aktualna nazwa to Microsoft 365 Windows Copilot i to zestaw właśnie narzędzi różnych copilotowych, o których też dzisiaj było na prezentacjach, czym są copiloty w ogóle, że to jest jakby klasa pewnych asystentów AI-owych. No i właśnie są wbudowane, czyli mamy różne narzędzia, nawet Painty, Wordy, Outlooki, w których jest zbudowane są te narzędzia AI-owe, więc dokładnie to się już dzieje na naszych oczach. Tak, i ja dzisiaj rozmawiałam z jednym z moich klientów, który mówił, że dostał propozycję właśnie od partnera Microsoftu, żeby szkolenie jakieś z tego zrobić, tak, żeby to wdrożyć, więc oni tak już mocno z tym idą tematem na grubo. Pewnie i akurat to jest średnia firma, więc w średniej wielkości firmach i w korpo już być może dawno tego typu rozwiązania są szerzej wprowadzone. O, Ania Winiczenko do nas wpadła. Dzień dobry, Anno. Hejo, Ania robi nam nasze miniatury, grafiki, a dzisiaj nawet opis dzisiejszego odcinka, więc Ania nas bardzo, bardzo mocno wspiera. Fajnie, że jesteś. Super. No dobrze. Jeszcze jeden komentarz wcześniej pominęłam, więc do niego w takim razie wracam, ale jeszcze zanim do niego wrócę, to kącik reklamowy. Pamiętajcie, żeby subskrybować te kanały, więc teraz jest moment, kiedy dajecie na dole suba, ja szukam tamtego komentarza, który mi zaginął, a na dole dajecie suba, łapka w górę, lajki i subskrybujcie kanał Anna Pro na YouTubie, czyli mój kanał, oraz kanał z Programistyczne Świry AI, czyli kanał tego oto pana, który nigdy nie wiem, jak na się streamiacie się wyświetla, czy po prawej, czy po lewej mi się wyświetlasz, ale fajnie, żebyście też oczywiście te suby i łapki w górę dawali, także proszę, wielka komentarz, subskrybujcie kanał. A ja wracam do jeszcze jednego komentarza. O, Ania napisała, że udało się jej dotrzeć, super. Ja wracam do jeszcze jednego komentarza, który wcześniej chyba właśnie pominęłam celowo, bo to jest nasz stały bywalec, więc wiem, że z nami zawsze jest do końca. Właśnie, o, Luki Code. Tak. Czy uważacie, że entuzjaści AI zniszczą swoją konkurencję w każdej branży, a potem sami nie będą potrzebni? Czyli na przykład jak kierowcy Ubera, którzy mają robotę na czas dopracowania technologii pojazdów autonomicznych. O, to jest pytanie z drugim dnem, więc ja chyba dobrze zostawiłam je na koniec. O proszę, to można rozbić na części pierwsze. Ja muszę się chwilę zastanowić. Kuba, chcesz pierwszy podjąć, czy próbujemy na gorąco analizować? Ja mogę. Proszę. Odpowiadam. Tak, nie. Okej, dziękujemy, to wszystko wiemy. A trochę więcej? No, to znaczy uważam, że tak, że faktycznie entuzjaści AI zdominują na pewno osoby, które z tego AI nie będą korzystać, to jestem tego pewien, natomiast nie sądzę, że potem sami nie będą potrzebni. I raczej, jeżeli ktoś będzie tylko tym hypem się interesował, to może, ale sądzę, że jednak to są głównie osoby, które są dosyć elastyczne co do tego, czym w życiu się zajmować i czego się uczyć. Jeżeli po prostu już będzie my job here is done, to po prostu pójdą do następnej rzeczy, którą muszę robić. Okej, coś może w tym być. Mnie z kolei tak moją uwagę przyciągnął ten element porównania do kierowców Ubera, że oni mają robotę na czas dopracowania technologii pojazdów autonomicznych. No bo w sumie oni rzeczywiście teraz, można powiedzieć, że są w takim międzyczasie, kiedy my czekamy, że będą pojazdy autonomiczne, że nie trzeba będzie w ogóle prowadzić, że to będzie jeździło samo, ale z drugiej strony oni trochę też nie mają wyjścia, no bo zobaczcie, na przykład załóżmy, jeżeli ktoś chce mieć swoją pierwszą pracę, jest jakiś młody student, to jego pierwszym wyborem może być bycie kierowcą Ubera, bo jest dla niego szybki zarobek.
tak? Więc to też jest taka praca dla ludzi, którzy potrzebują czegoś przejściowego i to dla nich też jest etap przejściowy w życiu, ale to jest też etap przejściowy w rozwoju na danym rynku, czyli na przykład w tym przypadku na rynku transportowym, tak, na rynku carsharingu. Więc to może być tak, że ja od tej strony spojrzałam takie, wiesz, ekonomicznej znowu, że jednak to jest też tak, że po prostu no rynki są rynki wznoszące, są rynki schodzące, więc może być tak, że po prostu tu w tym momencie jest AI na wznoszącej, ale zaraz potem coś nowego się pojawi i coś nowego, zresztą do tego, co powiedziałeś, no i w tym momencie no po prostu z tego korzystamy, bo to mamy, tak jak kierowcy Ubera, którzy jeżdżą tymi Uberami, bo to jest jakiś etap w ich życiu taki przejściowy, ale no jeżeli wejdą na przykład rozwiązania typu pojazdy autonomiczne, to oni znajdą inny rynek, który też jest wznoszący, który też pomoże im tą lukę w ich zawodzie zapełnić. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, ma sens, tak jak w mojej głowie ma sens, ale tu wyszedł taki zlepek słów, który teraz powiedziałam, że staram się, czy to jasno przekazałam. Tak jakby chodzi mi o to, że rynki są wznoszące, opadające, no i akurat tutaj myślę, że to może być związane z takim cyklem rozwoju rynku. O. No tak, no jak każdy rynek, słuchajcie, no każdy, kto był potrzebny, znaczy nie każdy może, ale jest dużo zawodów, których już po prostu z nami nie ma, no i po prostu to naturalnie się dzieje i się ludzie przebranżawiają, też nie ma co tego bać, a ja tak powiem, że z moich doświadczeń to kierowcy Ubera to często przedsiębiorcy. Jechałem kiedyś z trenerem mistrzów świata w boksie. No jakby myślę, że ludzie sobie poradzą generalnie. Często to jest takie jednak dorabianie gdzieś tam. Tak, dokładnie. A to w ogóle z jakimi ty ludźmi jeździsz? Mega. Ja z takimi ludźmi jeżdżę zwykle w Warszawie, w sensie jak... W Warszawie to głównie tak. Właśnie, bo to jest ciekawe. Wrocław też. To jest ciekawe zjawisko. W tych takich większych miastach, większych nawet niż Lublin, bo jak ja dotychczas mieszkałam w Lublinie, to się z tym nie spotkałam, ale jak na przykład w Warszawie jeździłam Uberem, to rzeczywiście kierowcami byli, tak jak mówisz, przedsiębiorcy, jakieś osoby, które na przykład na co dzień pracują w korpo, a właśnie jeden mówił kierowca, że on sobie jeździ Uberem, żeby pogadać z trochę innymi ludźmi, tak? Albo w ogóle, żeby pogadać z ludźmi, bo na co dzień w pracy ma trochę inny charakter pracy. Albo tak jak mówisz, jakiś przedsiębiorca, który generalnie na przykład jeden był taki, który wrócił z UK, tam miał swój biznes, ale jednak go zamknął i teraz trochę tak myśli, co dalej, to sobie pojeździ Uberem. No wiecie, to jest mega badanie rynku, bo Uberem, no umówmy się, jeździ ktoś, kto jednak jakiś budżet ma, to nie jest ani najdroższe, ani najtańsze, no ale musisz na ten hajs mieć, bo nie jeździsz tramwajem na przykład, tylko jeździsz Uberkiem, więc no jednak możesz wymienić się myślami z różnymi fajnymi osobami, więc to jest w ogóle jakiś chyba kolejny trend, myślałam, że tylko ja się spotykam z takimi kierowcami Ubera, ale widzę, że ty też tak masz. Dla niektórych osób, a jeszcze inny case mi się przypomniał, już koniec może rozmów o Uberowcach, przynajmniej z mojej strony, oczywiście zachęcam do twoich też przemyśleń, ale ostatnio jechałem z gościem, młody gość, 20 kilka lat i mówi, że on tam miał jakąś tam firmę pod Warszawą. Nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie pod Warszawą. I jak się dowiedział, ile płacą na Uberze w Warszawie, to stwierdził, że przeprowadza się do Warszawy, wynajmuje sobie tutaj mieszkanie, zamyka firmę, bo generalnie on tutaj wyciąga 20 koła miesięcznie, jeżeli pracuje tyle samo, ile pracował nad swoją firmą. I dla niego to jest okej. Więc jakby... Wow. No i wiesz... Ale jak lubisz jeździć, to dlaczego masz tego nie robić? No ja na przykład właśnie też powiem Ci, że miałam taki etap w swoim życiu, gdzie byłam mega przepracowana i sama zastanawiałam się nad tym, czy nie zostać na jakiś czas kierowcą Ubera, żeby po prostu mózg odpoczął. Ja też lubię jeździć samochodem, niestety mam ciężką nogę, więc to nie byłam chyba najlepszym kierowcą Ubera z moimi gwiazdkami. Natomiast też zaczęłam się zastanawiać, no bo to jest taki moment, że możesz się odmurzyć, tak? Jakby odmurzyć w sensie, że wiadomo, musisz się skupić na drodze, ale masz jedno zadanie, skupić się na drodze, na bezpieczeństwie na drodze. Jak jesteś dobrym kierowcą, to masz to w miarę, powiedzmy, opanowane, że jedziesz trochę systemem pierwszym, tym automatycznym, a nie systemem drugim, że patrzysz za róg za każdym razem, co się dzieje. Natomiast w pracy, umówmy się, jak ktoś jest przedsiębiorcą, menadżerem, kierownikiem, headem jakiegoś działu, no to ilość problemów, z którymi się dziennie musisz mierzyć i wątków, które musisz analizować, jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy większa niż kiedy jesteś kierowcą Ubera, więc... I klikamy subskrybuj, no zobaczcie, ja już subskrybuję. Jeżeli z kolei już subskrybujecie Programistyczne Świry AI, a nie subskrybujecie Anna Pro, czyli mojego kanału, gdzie opowiadam nie tylko o AI, ale też marketingu, sprzedaży, biznesie, to wchodzimy z kolei w ten link i też klikamy subskrybuj. I jestem pewna, że inwestycja czasowa w tego suba wam się opłaci, bo i ja, i Kuba, i właśnie zespół Programistyczne Świry AI dzielimy się bardzo merytorycznymi informacjami, bardzo ciekawą wiedzą, więc te prośby o suby są też w waszym interesie, żebyście mogli się dowiadywać coraz to nowych rzeczy, coraz to fajniejszych rzeczy, więc subik na Anna Pro, subik na Programistyczne Świry AI i to był kącik reklamowy. Dziękuję za uwagę, tyle miałam do powiedzenia w tym temacie. Dziękuję Kuba, dziękuję wam wszystkim. Jakaś złota myśl Kuba na koniec? Zapomniałam cię to zapytać. Jakaś złota myśl na koniec? Chodźcie na konferencję, poznawajcie ludzi, bo naprawdę można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, a jak was chociaż nie ma na konferencjach, to bądźcie z nami, my zawsze chętnie z wami porozmawiamy i bardzo dziękujemy, że z nami jesteście. Dokładnie, dokładnie. Dzięki wielkie, dobranoc, Lukiko też pisze dobranoc, dzięki wielkie, odmeldowujemy się, dobrego wieczoru wam życzymy. Do zobaczenia. Cześć. Tak będzie. Pa.